wy możecie po meczu powiedzieć do kamery, że to nie był nasz dzień. Wyobrażacie sobie, że sędzia po meczu mówi, że to nie był nasz dzień? Przecież wszyscy to widzą, że to nie był ich dzień. Więc to jest absolutnie, żyjemy na innych poziomach, bym powiedział, akceptacji. Więc, a przecież sędzia może mieć słaby dzień. Uważam, że na przykład sędzia, zanim będzie mógł zostać sędzią, powiedzmy na tym wysokim zawodowym poziomie, powinien zdać egzamin z takich podstaw koszykówki, umieć zrobić dwutakt, próbować chociaż zakozłować pod presją, żeby sobie uświadomić, jak to, co mówi na papierze, jakiś, nie wiem, przepis, a jak rzeczywiście czasami niektóre z tych rzeczy nie są może aż takie proste. Jak mocny musi być faul, żeby to był end one? Mam wrażenie, że zdarza się tak, że kiedy zawodnik trafia, sędzia uznaje, że ten faul nie jest wystarczająco mocny, żeby to odgwizdać, ale jeżeli by nie trafił, to jednak byśmy gwizdnęli to jako osobiste, bo był wystarczająco mocny, że zmienił trochę jego, powiedzmy, to wejście pod kosz. I To prawdopodobieństwo jest wprost proporcjonalne do jakby głośności twojego krzyku w trakcie faulu. cześć, witajcie w drugim sezonie podcastu. Niezmiennie są z wami Michał Michalak. Oraz Tomek Gielo. I dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Stalik. Witamy serdecznie. No witam wszystkich serdecznie, wszystkich fanów koszykówki. Sędzia z 35-letnim doświadczeniem na polskich i europejskich parkietach, który swoją karierę zakończył w 2021 roku. I obecnie jesteś, bo też dla naszych widzów przed odcinkiem z naszego gościa, z inicjatywy naszego gościa przyszliśmy na ty, więc postaramy się zwracać do siebie po imieniu. I obecnie jesteś instruktorem z ramienia FIBA, który szkoli młodych sędziów zarówno w Polsce, jak i w Europie na Eurobaskecie jako obserwator techniczny. I tym odcinkiem chcielibyśmy dla naszych kibiców, dla widzów PLK trochę rozjaśnić pewne niuanse i pokazać perspektywę sędziowania, gdzie przed tym kolejnym nadchodzącym sezonem, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć i empatyzować z pewnymi decyzjami, które może czasami budzą emocje z perspektywy kibica. Dlatego, Tomek, od czego chcemy zacząć? Ja bym przede wszystkim chciał się zapytać, skąd ta ścieżka jako sędzia, skąd ta droga kariery. Miałem możliwość parę razy rozmawiać właśnie z różnymi sędziami, szczególnie z tymi, powiedzmy, no, którzy mieli możliwość sędziowania na poziomie tym europejskim i wbrew pozorom niewielu z nich tak świadomie wybrało tą drogę sędziego. Bardziej gdzieś to się brało z tego, że tu gdzieś nagle się pojawiła możliwość zrobienia kursu, tu ktoś gdzieś za namową znajomego czy znajomej, ktoś rozpoczynał tą karierę. Jak to wyglądało w twoim przypadku? No, to ja nie będę tutaj się różnił od tego. Nie ukrywam, że w szkole średniej zobaczyłem, jak coś się dzieje w sali gimnastycznej. Chłopaki sędziują w krótkich spodenkach i tak dalej. Jak zacząłem ten temat dopytywać, no, to mój wychowawca, który akurat był człowiekiem od WF-u, nauczycielem od WF-u, no, to powiedział, wpisał mnie na listę i mówi, jak coś takiego będzie, jakiś kurs dam ci znać. No i tak to się zaczęło, powiedzmy. Czyli totalny przypadek. Oczywiście nie miałem skillsów do basketu, miałem 1,55 m w wieku tam 15-16 lat, więc byłem nieprzydatny, tak bym powiedział, na boisku w układzie koszykarskim. Powiedziałbyś, że na przykład możliwości dla sędziów tego budowania tej wiedzy, rozpoczynania tej drogi teraz zmieniły się bardzo mocno w porównaniu do tego, kiedy ty zaczynałeś? No na pewno, no musimy wziąć pod uwagę technologie, które wyszły, tak, możliwości. Przecież jak ja zaczynałem sędziowanie i sędziowałem już na poziomie ekstraklasy, to analiza meczów była praktycznie niemożliwa, tak. Jakieś kasety wideo, które mogłeś zdobyć, ale niekoniecznie, chociaż mam jakiś tam, powiedzmy, katalog tych kaset. Nie wiem, czy jeszcze coś na nich jest. Potem oczywiście DVD i tak dalej, ale to, co jest dzisiaj, możliwości, internet, wrzucisz hasło, nie wiem, sędziowanie po polsku, po angielsku, w innym języku i masz wszystko, tak? Także to jest tylko kwestia, ile jesteś w stanie poświęcić na to czasu i żeby tą wiedzę zdobywać. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć wiele wątków, które przede wszystkim na pewno dla nas jako zawodników są punktami takimi może, które nas dręczą czasami. Może czasami jesteśmy nie do końca świadomi, jaka rzeczywiście jest jaka rzeczywiście jest, powinna być odpowiedź jeżeli chodzi o to, co jest danym przepisem, jak ten przepis trzeba egzekwować, ale bardzo ciekawą poruszyłeś tę kwestię tego przygotowania. I chciałem się spytać, jak w dzisiejszych czasach wygląda przygotowanie sędziego na tym już naprawdę wysokim poziomie zawodowym, powiedzmy sędziego ekstraklasowego w PLK.
Na poziomie wygląda to przygotowanie do meczu? Bo przykładowo, jeżeli ten mecz się odbywa w weekend, na ile wcześniej sędzia jest w stanie dowiedzieć się, że będzie musiał być sędziować ten mecz, jakie to będą drużyny, czy jest jakakolwiek analiza wideo, czy to wszystko jest tak naprawdę przygotowane indywidualnie przez sędziego na własną rękę, czy jest to w jakiś sposób opakowane przez kolegium sędziów w PZ Koszul? Znaczy obsady najczęściej w takim sezonie zasadniczym są na 2-3 tygodnie, tak? Także można spokojnie się przygotować z meczu na mecz danych drużyn. Można sobie powycinać sytuacje, które będą stanowić taki element przygotowawczy na tak zwany pre-game, tak? Bo sędziowie spotykają się no to jest różnie. Niektórzy wolą to robić w szatni przed meczem, ponieważ przybywamy półtorej godziny przed meczem. Inni wolą to zrobić w hotelu jeszcze, tam po śniadaniu, więc naprawdę dużo się zmieniło, bo tak jak mówię, znowu technologie. Mamy możliwość podglądnięcia drużyn, rozpoznania ewentualnych zagrożeń, bo też musimy pamiętać o tym, ja pamiętam jak 2 lata temu na Eurobaskecie żeńskim rozmawiałem z jedną z komentatorek i powiedziałem jej, że sędziowie skautują drużyny, zawodników i tak dalej. I ona powiedziała, no jak, ale to znaczy, że się uprzedzacie do nich. Nie, my się nie uprzedzamy. My chcemy być gotowi na to, co może się wydarzyć, żeby nie być zaskoczonym, że na przykład ten zawodnik robi to, czy tamto, czy jest, nie wiem, łobuzem, mówiąc tak potocznie, więc to są takie elementy, to też mógłbym powiedzieć, no to dlaczego drużyny robią scouting? Czy uprzedzają się do kogoś? Nie. Chcesz zobaczyć, jak ktoś gra, zachowuje się, żeby być gotowym, mieć przygotowaną jakąś reakcję, jak zareagować w takiej czy innej sytuacji, więc to jest jeden z elementów. Oczywiście przygotowanie fizyczne, no, które ja myślę, że jak patrzycie na sędziów dzisiaj, to się strasznie zmieniło. Tak? Ja, na przykład moja postura do dziś, ona nie pasuje do tego. Dzisiaj mamy atletycznych, takich à la Schwarzenegger sędziów i to myślę, że to też bardzo dobrze wygląda, bo przepraszam, ten body language jest po prostu ważny, tak? To pierwsze wejście, ktoś widzi pierwszy raz sędziego, no i to jest różnica, jeżeli wchodzi jakiś zbudowany gozia, a wchodzi taki chuderlak jak ja, także myślę, że to też jest bardzo istotne. A teraz jak o tym mówisz, przyszło mi do głowy, bo sędziowie są różni. Mam na myśli podejście do sędziowania, też charaktery, co jest naturalne. A na ile będąc sędzią trzeba budować jakąś pewną percepcję swojej osoby, mam na myśli reakcję, zarządzanie ludźmi na meczu, a na ile to jest naturalne, po prostu wynikające z twojej osobowości. Znaczy, ja myślę, że no wiadomo, że to wynika z osobowości. I jeżeli ktoś ma takie umiejętności, z nimi się urodził, na przykład rozwiązywania konfliktów, no to super, ale i z praktyki wiem, że naprawdę dużo czasu zajmuje ci po prostu, ty musisz nabyć doświadczenie, tak? Musisz się znaleźć w takiej sytuacji, w innej sytuacji, gdzie analizując ją, zastanawiasz się, co byś zrobił następnym razem. Tak, ja też tak mówiąc krótko, nieraz przygotowywałem się, na przykład mieliśmy układ jakichś meczów finałowych, gdzie widzieliśmy się z tą samą drużyną w ciągu kilku dni kolejny raz. Analizując zapis wideo, mówię, a no dobra, albo pamiętając sytuację z meczu, mówię sobie, o nie, tu się źle zachowałem, albo tutaj zawodnik czy trener zachował się tak i ja na przykład nie byłem w stanie odpowiedzieć. Teraz mówię, co zrobię, jak się zachowam w następnym meczu, jeżeli taka sama sytuacja mnie spotka, ponieważ to jest bardzo prawdopodobne, że ona mnie po prostu spotka. Także ja patrząc na siebie, mnie koszykówka bardzo zmieniła. Ja bym mógł powiedzieć, ja dziękuję koszykówce za poznanie wielu ludzi, doświadczeń, które nabyłem i zmieniły mnie bardzo jako człowieka, w sensie bardziej mnie otworzyły i tak dalej, więc nie byłem taki może skillful guy, ale jeśli chodzi o takie umiejętności, ale życie nas uczy i tutaj jest problem, bo młody sędzia na pewno nie będzie tak, bym powiedział, gotowy na pewne konflikty, na rozwiązywanie, na pewne challenge, jak sędzia z doświadczeniem. Chciałem w trakcie naszego researchu przed tym odcinkiem znalazłem informację, że przez wiele lat łączyłeś tą pracę jako sędzia, twoją pracą można być tą taką na co dzień, jako policjant. Zgadza się? Tak, z tym, że no nie byłem takim policjantem liniowym, że tak powiem. Aha, no, nie, myślałem, że może jesteś policjantem na boisku i poza nim, że jesteś, w taką rolę wchodziłeś, ale bardziej się chciałem zapytać o tą kwestię, czy powiedziałbyś, że bardziej koszykówka, bycie sędzią pomogło ci właśnie w byciu, spełnianiu się w tym zawodzie, którym było bycie policjantem, czy może na odwrót, właśnie te predyspozycje z zawodów, które miałeś już jako policjant, udawało ci się w jakiś sposób wykorzystywać potem w koszykówce, w trakcie meczu?
No nie, tutaj ciężko to połączyć, dlatego że ja skończyłem szkołę elektroniczną. I ja tak naprawdę zaczynałem pracę w policji, znaczy ja byłem w Wydziale Łączności, czyli byłem związany właśnie nie z typowym liniowym działaniem Mhm. i generalnie tam spędziłem całą moją, jeśli mogę powiedzieć, policyjną karierę, więc byłem na początku takim bardziej związany właśnie z serwisem, elektroniką, potem bardziej biurokratą się stałem, więc Okej. oczywiście miałem broń, mundur, postrzelać sobie na strzelnicy było bardzo fajna sprawa, nawet nieźle mi to szło, ale nie byłem takim liniowym. Chociaż ochraniałem, pamiętam, 2 razy na wyborach, stałem w nocy i pilnowałem punktu wyborczego. A czy wśród sędziów jest wiele osób, które zawodowo zajmują się sędziowaniem, czy jest to, powiedzmy, zazwyczaj łączy się profesje? Mam na myśli to, że ciężko jest być takim pełnowymiarowym sędzią na 100%. To znaczy, na dzisiejszym świecie możemy powiedzieć, że jedyną szansę na to daje tak naprawdę Euroliga. Co prawda w Champions League już mamy kontrakty, ale to nie są jakieś bajeńskie kwoty, one są dalekie od Euroligi. No a tak to, no to moglibyśmy pójść do lig krajowych, gdzie na pewno ACB jest ligą, która była jedną z pierwszych zawodowych lig i tam masz wszystko, masz socjal, masz swego rodzaju emeryturę, więc niestety to jest właśnie taki, można powiedzieć, konflikt interesów, że chcemy mieć zawodowych sędziów, ale nas na nich nie stać, taka jest prawda. Bardzo ciekawą rzecz wcześniej wspomniałeś, chciałem teraz do niej wrócić. Powiedziałeś, że przygotowując się do meczu, szukacie tych potencjalnych zagrożeń. I to jest bardzo ciekawe, bo to chciałbym, żebyś ty może miał możliwość troszeczkę bardziej wytłumaczyć. Nie rozmawiamy tutaj o zagrożeniach przykładowo dla was, jako sędziów, mimo że oczywiście też ta atmosfera na meczach czasami jest bardzo gorąca. Ja się zawsze śmieję, że tak jak jest spotkanie dwóch drużyn, nieważne na której hali, czy jeżeli jest jedna drużyna gospodarzy i druga drużyna gości, są kibice, którzy wspierają jedną drużynę, czyli gospodarzy zazwyczaj, jest grupka kibiców, która wspiera drużynę gości, ale jest też 3 sędziów na parkiecie, których tak naprawdę, no, można powiedzieć, nie wspiera nikt, nie mają swoich fanów. Jeżeli już to najczęściej słychać te głosy krytyki przy jakichś tam gwizdkach, przy kontrowersjach. I właśnie jak sobie radzić, może tyle, że te zagrożenia, o których wspomniałeś, to nie są zagrożenia właśnie dla was, czy tam zagrożenia fizyczne, tylko to jest, wydaje mi się, że o ten kontekst chodzi, o zagrożenie widowiska, jakim ma być mecz koszykówki i tego, co się będzie działo na parkiecie. Właśnie o to chodzi, czyli no po to przychodzą kibice, zobaczyć mecz. Okej, oczywiście oni chcą, żeby ich drużyna wygrała, ale przychodząc z dziećmi, no nie chcemy, żeby tam działo się coś, co mogłoby być złe, potem źle zapamiętane, szczególnie przez młodych adeptów. Więc wiadomo, że chodzi o to, żeby utrzymać mecz pod kontrolą, no bo to jest główne zadanie. Jeżeli ktoś nominuje sędziów i ich wysyła, to zadanie numer 1 jest game control, tak? I teraz, żeby ten mecz kontrolować, to mamy setki interakcji, tak, z zawodnikami, trenerami. Wy macie interakcje, my musimy to kontrolować, dlatego czasami ingerujemy, pytamy się, czy wszystko ok, tak jak na przykład gracie przeciwko sobie Tomek z Michałem i coś zaiskrzy między wami. To też jest, to sędzia powinien to wiedzieć i wiedzieć, jak reagować, tak? Powinien też może wiedzieć więcej, no nie jesteś w stanie śledzić wszystkiego, ale jeżeli mamy kontekst, że tydzień temu coś się stało, na przykład masz te układy playoffów, gdzie grasz dzień po dniu i w ciągu tygodnia widzicie się 3 razy i być może w pierwszym meczu coś było, no to ja bym chciał wiedzieć w drugim meczu, czy to będzie miało kontynuację i ja chcę być na to gotowy, czy być może nic się nie stanie, ale znowu, ja chcę być na to gotowy, tak? Albo mam gościa, który, no sami wiecie, jakie są zadania czasami. Są zadaniowcy. Masz wyjść, masz przywalić, masz go wyeliminować. Ja to chcę wiedzieć, ja chcę zobaczyć to, ja nie mogę w dead ball, tak, że tak powiem, poprawiać spodni czy fryzury, bo może się okazać, że to będzie moment, w którym wydarzy się coś, co zburzy cały mecz, więc to jest kwestia takiego przygotowania na te zagrożenia. To już możemy powiedzieć, że mogliś przekazać informację wszystkim sędziom w PLK, że kiedy odbędzie się mecz Anwilu Włocławek z Kingiem Szczecin, że będzie dużo trash talkingu między Michalakiem a Gielo, żeby to po prostu przepuścić. My się bardzo dobrze znamy od wielu lat, ale na pewno to spotkanie będzie pełne emocji, komentarzy, docinek, także prosimy po prostu o platformę, żebyśmy mogli swobodnie sobie ten trash talking dalej przez całą mecz prowadzić. Przestrzeń, Tak, tak. przestrzeń. Znaczy, ale właśnie, sam trash talking nie jest według mnie niczym złym. Natomiast do czego on prowadzi, tak? I tutaj jest Właśnie, istotne. bo Tomek jest zwolennikiem filozofii stoickiej. To jest pytanie, czy on będzie w stanie te emocje swoje na wodzy utrzymać, tak jak to reklamuje.
Nie, na Ale pewno ze tak- swojej strony na pewno tak. Bardziej chodzi mi o moje kąśliwe komentarze, które bardzo dobrze znasz i przekonałeś się o tym w trakcie zgrupowań kadry przez ostatnie miesiące, że kiedy tak jesteśmy ze sobą fizycznie przez długi okres czasu, no to gdzieś tam Michała już zaczęło, tak Znaczenie powiem, materiału. zaczęło kąsać moje komentarze. No dobra, otwierając wątek już taki czysto sędziowski, bo rozmawialiśmy trochę wcześniej, ale te trendy, chociaż wiem, że sędziowie mówią, że nic się nie zmienia, tak? Ale mam na myśli trendy z tym, co widzimy chociażby na ostatnim Eurobaskecie, może trochę też w ostatnim sezonie, czyli tak zwane, ja to przynajmniej tak nazywam, opóźnione gwizdki, czyli sędziowie dają sobie czas na podjęcie decyzji. I teraz to jest wątek, który rozwija nam, myślę, wiele tematów w różnych odnogach. Czy chcesz coś powiedzieć na ten temat od siebie? To znaczy tak, żeby taki krótki wstęp, musimy pamiętać o tym, że no niestety 25 lat temu koszykówka się podzieliła i mamy FIBA Euroligę, oczywiście z NBA, która jest całkiem, to jest fabryką marzeń, pieniędzy i całkiem innym światem. Natomiast na tym można powiedzieć najlepszym koszykarskim kontynencie, ja uważam osobiście jako Europa i nie tylko ja, mamy ten podział. Ten podział z jednej strony niczemu nie służy, bo mamy różnice w przepisach, w filozofiach, podejściach i dla kibiców, którzy oglądają dużo koszykówki, no to oni mogą zobaczyć, że we wtorek jest inaczej, w czwartek jest inaczej, w niedzielę jest inaczej. Natomiast ja odniosę się do jakby filozofii fibowskiej, bo po pierwsze tam dla nich pracuję, po drugie no też byłem sędzią FIBA, nie byłem sędzią Euroligi, jak również co do zasady PLK niby postępuje za FIBą, tak? Jako członek FIBA, oczywiście zresztą PLK jest też członkiem tam EKA i tak dalej, ale jeśli chodzi o te zasady, to mają tu być stosowane zasady FIBA i też nawiązaliście super do Eurobasketu właśnie. I tam mogliśmy zobaczyć oczywiście tą najlepszą grupę sędziów selekcjonowanych i to, jak oni pracują. Natomiast teraz idąc już do konkretów, od lat już, no myślę, że nie wiem, 10-11, nowy szef sędziów fibowskich tej Federacji Światowej, no, były sędzia, zresztą bardzo dobry z Finlandii, Karl Jungebrand, który był też sędzią Euroligi. Podszedł do sędziowania tak bardziej, jak on to mówi, konceptualnie, tak? Czyli zaczęto tworzyć systemy. Jeżeli systemy mogą pomóc sędziom w sędziowaniu, to tak jak wy macie system ataku, system obrony i staracie się go powielać w swoim playbooku, to tak samo tutaj są tworzone różnego rodzaju playbooki, i takie projekty powstają. I jednym z nich jest właśnie tak zwany processing the play, czyli procesowanie decyzji, który polega na tym, że my nie chcemy decyzji w momencie kontaktu, ponieważ to powoduje, że my nie wiemy, jaki ten kontakt ma wpływ na mecz. A jak dobrze wiemy, koszykówka jest grą kontaktową i nie jesteśmy w stanie tego po prostu inaczej stwierdzić, jak tylko zaczekać, żeby zobaczyć wpływ tego kontaktu. I tutaj to ja bym zadał pytanie, szczególnie Michał, bo ty jesteś graczem obwodowym. Bronisz 1 na 1. Druga minuta meczu. Kładziesz rękę na gościu, który cię mija. Bam, gwizdek. Okay. Trzecia minuta meczu. Bam, gwizdek. Masz 2 faule. Co czujesz? Ile razy miałeś taką sytuację? Chciałem powiedzieć, bo to mam w głowie pewną sytuację z poprzedniego sezonu a propos faulu technicznego, który dostałem, w sumie jeden z 2 w tamtym sezonie. I co czuję, bo właśnie za to był mój faul techniczny, ale to myślę do tego dojdziemy, kiedy w 5 minucie meczu, drugi mecz z rzędu, dostałem drugie przewinienie w pierwszej kwarcie i moja reakcja była bardzo impulsywna, za co dostałem ostatecznie faul techniczny, a co było w mojej głowie, bo to był drugi mecz z rzędu, w tym poprzednim meczu, to graliśmy wtedy z Treflem, przegraliśmy, ja 15 minut potem siedziałem na ławce w pierwszej połowie i to a propos faulu technicznego, ta eskalacja moja reakcji spowodowała to otrzymanie faulu technicznego. Ale dobra, wracając do tego meritum. Wiem, o czym mówimy, tylko że to ja patrzę na to z perspektywy gracza ataku, bo często też jest tak, że ta ręka wsadzana w ostatnich sezonach powoduje, że kiedy atakujący ją zbija albo ją jakby chwyta, jest gwizdany faul w ataku. I tutaj jest ta cienka granica tego, że nie chcemy gwizdać od razu pierwszego kontaktu, ale czasami ten kontakt powoduje, że zawodnik ataku próbuje się bronić i zrobić sobie miejsce, po czym sędzia widzi tylko to, że on łapie tą rękę albo ją w jakiś nielegalny sposób odgania i to jest faul w ataku, nie? I tutaj domyślam się, że to jest wasza rola tego, żeby wychwycić to, kiedy ten faul jest
od razu wystarczająco mocny, a kiedy, no i moje pytanie też z punktu widzenia gracza w ataku. Co ja mam zrobić, jeżeli mi ktoś tak wsadza rękę, no bo już nie mogę jej złapać, tak jak kiedyś, powiedzmy, co powodowało faul. Teraz muszę pozwolić mu wsadzić, ale jak on mi zabierze piłkę, to znowu moja strata. No tak, znaczy myślę, że tutaj ruszyliśmy fajny temat, bo ten hand checking obrońcy i reakcja atakującego to jest jeden, bym powiedział, z najtrudniejszych elementów do oceny. Dlaczego? Bo tutaj mamy dwie opcje. Jeżeli ta ręka obrońcy, tak jak mówisz, powoduje, że twoja swoboda ruchu jest ograniczona, to tutaj ten gwizdek musi przyjść bardzo szybko, bo to jest tak zwany immediate whistle, natychmiastowy gwizdek, czyli on ma na celu uniknięcie reakcji, czyli tych dalszych, można powiedzieć, jakichś tam konsekwencji wynikających z pierwszego zagrania. Natomiast naprawdę, ja myślę, że wy to czujecie najlepiej. Na pewno dostaliście mnóstwo gwizdków na dotknięcie, które nie miało żadnego znaczenia. I w tym momencie ten hand-checking, tu sędzia powinien sobie dać czas na to i ocenę, czy ten mijający został powstrzymany, czy nie. Jeżeli jest powstrzymany, no to właśnie musi być szybki gwizdek, żeby uniknąć tej reakcji. Natomiast sam wiesz, że tak jak powiedziałeś, że no próbujesz odgonić i tak dalej, no ja ja mógłbym radzić tylko atakującym, daj czas sędziemu na gwizdek, a nie łap, bo może się, a nie zbijaj, bo ja rozumiem, że chronisz piłkę, bo ty nie chcesz mieć straty, tak? To jest naturalne, ty masz to wypracowane, to jest twoja pamięć mięśniowa też, że nie daj się ograć, więc ale to jest jeden z trudniejszych elementów, bo możemy zastosować tutaj dwa tempa gwizdka. Pierwszy, żeby zamknąć to, żeby nie było dalszego rozwoju, a drugi, nie chcemy zabijać koszykówki, tak? Chcemy, żeby był flow, żeby zawodnik nie szedł po 2 minutach na ławkę. I tutaj mi się otwiera dużo wątków, bo są trenerzy w polskiej lidze, przynajmniej na pewno byli, którzy bazują na tym, że ich obrona, system obrony jest bardzo brutalny i właśnie żerują trochę na tym, że nie da się gwizdnąć faulu w każdej akcji, prawda? Że jak będziemy grali agresywnie fizycznie. Tylko są trenerzy, którzy rzeczywiście nawet przed meczem mówią, słuchajcie, to jest niemożliwe, żeby cała nasza drużyna spadła za 5 fauli. Jak zrobimy tych fauli 40, to potem i tak 10 z tych fauli sędziowie nie gwizdną, bo to już będzie przesada i będzie to źle wyglądało. Więc to jest takie właśnie No tak, Michał, chciałeś coś powiedzieć jeszcze. Nie, mówię, na ile, czyli jakie powiedzmy z perspektywy sędziego, nie, tak, dla kibica, który ogląda mecze, jak kibic może zrozumieć to, powiedzmy tą linię sędziowania, nie? Albo jedna drużyna gra agresywnie, czy to wynika tylko z powiedzmy doświadczenia sędziego, który może to ocenić i jak to regulować? No na pewno doświadczenie jest istotne, bo masz w głowie już zapisanych wiele różnych schematów, które przeszedłeś i wiesz, jakie mogły być konsekwencje, tak, co mogło się wydarzyć. Ale to, co Tomek tutaj nawiązałeś, ja oczywiście też widziałem takie wykłady trenerów, i one są na stronach tam nawet fibowskich, bo to są wielcy trenerzy, bym powiedział wielkie nazwiska, którzy właśnie mówili, że słuchajcie, sędziowie nie odbliżą wszystkiego. No z jednej strony mógłbym powiedzieć, no ale czy o to chodzi w naszej pięknej koszykówce, żebyśmy taką mieli filozofię, no ale sukces jest niestety najważniejszy, tak? I dlatego ta selekcja kontaktów, aby dopasować linię do tego, co dzisiaj się dzieje, jest bardzo ważna. I tak jak mówicie, może być tak, że sędziowie w pierwszej kwarcie powiedzą, a dobra, to wy faulujecie, to my gwiżdżemy i teraz kto się złamie, tak? No i nie wiem, no z praktyki wiem, że w większości sytuacji łamią się jednak zawodnicy i trenerzy, no bo wy macie po 5 fauli, tak? A to tak jak, trener powiedział, że nie spadniemy wszyscy. No nie spadniecie wszyscy, no ale jak spadnie wam 3 kluczowych, no to już chyba nie o to chodzi. Jeżeli w 5 minucie meczu będzie 3 kluczowych graczy miało po 3 faule, to czy będą grać? Wątpię. Ale to nie chodzi o to, żeby to była próba kto dziś mocniejszy, tak? No natomiast, tak jak powiedziałeś, o brutalnej czy tam mocnej defensywie, no dobra, jak ona jest brutalna, no to niestety, bo to musi być odgwizdane. Takich rzeczy nie może być w koszykówce. dość ciekawym aspektem jest właśnie są te opóźnione gwizdki sędziów, bo powiem szczerze, że nawet ja, będąc zawodowym koszykarzem, będąc w tym środowisku na co dzień, ja tak naprawdę dopiero dość późno sobie uświadomiłem, że to jest rzeczywiście nie jest to po prostu błąd sędziowski, że sędziowie nagle sobie przypominają o jakimś faul, tylko to jest świadoma decyzja, żeby tak właśnie dać sobie czas, jak powiedziałeś, żeby dać czas na procesowanie tej decyzji. Czy powinien być ten gwizdek, czy ten kontakt, czy to naruszenie jakieś może bycie na pograniczu tych przepisów ma wpływ realnie na grę, czy nie.
I dopiero kiedy rzeczywiście sam sędzia, zresztą polski, Wojtek Liszka kiedyś mi o tym wspomniał, że słuchaj, te gwizdki są opóźnione, bo teraz mamy takie w sumie wytyczne, że te gwizdki powinny być, dopóki nie są pewne, to mogą być lekko opóźnione. W tym momencie ja sobie uświadomiłem, że kurczę, moje spojrzenie na całą sytuację zupełnie się zmieniło, że teraz rozumiem, okej, to nie jest błąd sędziowski, tylko to jest chęć sędziego jakby podejmowania jak najlepszych decyzji. I tutaj jedyna może taka moja anegdota czy mój komentarz jest taki, że czemu może troszeczkę więcej nie mówi się o tego typu rzeczach w środowisku, bo wydaje mi się, że tak jak dla nas, dla zawodników może to być niespodzianka, z pewnością w trakcie spotkań będzie to niespodzianka dla wielu kibiców. Dlaczego nagle jeden sędzia gdzieś tam gwizdnął coś, dał jakiś opóźniony gwizdek i stąd też może się narastać frustracja kibiców w trakcie spotkań. A tak jak rozmawiamy, chcemy stworzyć jak najlepsze widowisko, chcemy, żeby zawodnicy mogli grać w pełni swojego potencjału, żeby kibice byli zadowoleni. Tak jak kiedyś słyszałem komentarz, że najlepszy sędzia to jest taki, który jest w sumie tak naprawdę praktycznie, że niewidoczny w trakcie spotkania, że on kontroluje to spotkanie, ale nie jest jego głównym bohaterem czy pierwszoplanową postacią. Oczywiście, tak jest, jak tutaj zaczynając, że tak powiem, od końca, to co powiedziałeś, no jak zawsze się mówiło, że jak trenerzy czy zawodnicy nie pamiętają nazwiska sędziego po meczu, to znaczy, że było dobre sędziowanie, ale oczywiście to nie jest może jedyny taki, bym powiedział, czynnik. Natomiast tak, jest taka filozofia, jest cały ten processing the play, cały taki, powiedzmy, projekt, który ma usystematyzować sędziowanie, bo co to ma powodować? Ma być wyższa jakość decyzji, tak, czy skuteczność tych decyzji, to sędziowanie ma być bardziej ustandaryzowane, sędzia ma ten czas na decyzję właśnie, ale pamiętajmy, że my mówimy o 1 sekundzie. My mówimy o 1 sekundzie. To jest sytuacja, która trwa maksymalnie 1 sekundę od powiedzmy zdarzenia, więc cóż to jest, tak? Ale oczywiście w sekundę można wygrać mecz. I chodzi o konsekwencje po obydwu stronach boiska. Ja tu patrzę w górę, bo mam swoje te notatki na drugim monitorze. Natomiast co jest bardzo istotne, stosując tę filozofię opóźnionych gwizdków w wybranych sytuacjach, ja zaraz mogę tak przedstawić kilka z nich, redukujemy tę właśnie możliwość tych marginalnych gwizdków na marginalne kontakty, tak? Redukujemy sytuację, gdzie mamy podwójny gwizdek, i na przykład jeden sędzia gwizdże obrońcę, a drugi gwizdże atakującego. Tak? Także to też są takie ważne aspekty, które potem po prostu burzą mecz, bo one mogą zburzyć trójkę sędziowską, czy tam dwójkę sędziowską, tą atmosferę jak również mogą zburzyć atmosferę całego meczu, tak? Zrozumienia ludzi, że ten gwizdże to, a ten tam, to przecież się nie znają, co oni tu robią i tak dalej. Sami wiecie, jak czasami w emocjach reaguje wy, tak? Także ale wracając do katalogu, powiedzmy, bo to jest dość istotne. Mówiliśmy o handcheckingu. Mówiliśmy na przykład o reboundzie. Ile razy mieliście sytuację, że walczysz na reboundzie, zbierasz piłkę, lądujesz i masz na przykład otwarte podanie. No, a tu się okazuje, bam, gwizdek. Bo sędzia widział, że jak byliście w powietrzu, to była jakaś obcietka, a ty lądujesz, lub ci się nie dzieje. To jeżeli ten gwizdek przyjdzie w powietrzu, no to już nie ma. Ja mówię, to jest ulica jednokierunkowa. Nie możesz już zawrócić. Nie możesz zawrócić. A jeżeli pozwolisz gościom wylądować i zobaczysz, czy facet utrzymał równowagę, czy podaje piłkę, otwiera się kontra i znowu mamy piękną akcję, wsad, a nie zgranie z końcowej i tak dalej. No i właśnie stąd się to wzięło, czyli mamy handcheck, rebound, fast break, czyli te wszystkie faule właśnie w transmisji, tak? Czy co potem wszyscy stoją, pokazują faul niesportowy. Więc to jest kolejna sytuacja, w której my możemy zobaczyć, czy atakujący mówi, tak, ten kontakt ma dla mnie znaczenie, nie gram dalej, czy mówi, nic się nie stało, jadę dalej, bo ja chcę mieć punkty dla mojej drużyny, więc to były FIBA stworzyła taki katalog sytuacji, w których uważa, że te gwizdki w tempo po prostu zabijają tempo gry, powodują, że ta gra staje się nudna, bo co chwilę jest przerwa. Okej, możesz iść po popcorn, tak, możesz iść do lodówki, ale to nie o to chodzi. Tego jest timeout. Oczywiście i nawet pamiętam, jeden z trenerów mi kiedyś przytoczył takie wyniki takich analiz, że koszykówka była dość nisko w tym rankingu właśnie najbardziej płynnych gier, że była właśnie tą grą, która jest bardzo często przerywana. I to się bierze stąd. Właśnie, że marginalne kontakty powodują, że nie ma tej płynności. Okej, czyli jakby jest dużo przywileju korzyści, powiedzmy, takiego, który ma nie zatrzymywać
dynamiki gry. Znaczy powiedzmy tak, powiedzmy, że w koszykówce nie musi dokładnie przy wielu korzyści, natomiast jest artykuł tam 47, jeśli dobrze pamiętam, kropka 3, który, czy 2, który mówi o tym, że sędzia oceniając ten musi wziąć pod uwagę to, czy dane zdarzenie wpływa na grę, tak? Czyli i tutaj możemy powiedzieć, to jest jasny zapis, właśnie mówi o korzyści czy niekorzyści, tak? Czyli co do zasady. Sędzia ma podjąć decyzję na przykład na faul, jeżeli to zdarzenie stawia przeciwnika w sytuacji niekorzystnej, daje korzyść temu, który przewinił, albo trzeci warunek, prowadzi do zaostrzenia gry. Czyli i to są te 3 warunki. Jeżeli żaden nie zostaje spełniony, a nastąpił kontakt, nawet to możemy powiedzieć tak, to może być kontakt nielegalny, tak? Czyli zgodnie z przepisami to jest faul, ale nie ma wpływu, to sędzia po prostu zgodnie z tymi zasadami ma prawo spojrzeć szerzej, tak? Właśnie na tą płynność gry. Czyli jakby z perspektywy obrońcy, teraz patrząc na tę sytuację, kiedy bronimy i powiedzmy nawet popełniamy przewinienie, głównie wartość tego przewinienia jest wtedy, kiedy utrudnimy atakującemu, a on się przewróci po prostu, nie będzie mógł kontynuować, tak? Czyli po prostu możemy grać agresywnie do momentu, kiedy, znaczy inaczej, możemy grać agresywnie, ale i faulować, dopóki on się nie wywróci, to nie będzie faulu. No, znaczy może już wywróci, to już dużo powiedziane, bo to jest to, co też wrócimy znowu do gry na obwodzie i pamiętam też rozmowy z trenerami. Przecież sam dobrze wiesz, Michał, jeżeli położysz rękę na gościu, który próbuje cię mijać i ta ręka jest sztywna, to ty masz pół sekundy na to prawdopodobnie, żeby wskoczyć przed niego i wymusić na przykład ofens, tak? Daje ci to ten czas, bo gość zostaje spowolniony, a tobie to daje też jakąś energię do tego i czas, żeby zareagować. Więc to nie musi być duża rzecz. To jest tak samo, jesteśmy na reboundzie i wystarczy lekkie pchnięcie i wiemy, że jak jesteś w powietrzu, to możesz wylądować 2 metry dalej, tak? Przy lekkim, dobrze, może nie 2, ale może metr, ale to już wystarczy, że miniesz się z piłką, więc to nie, żebyśmy tego znowu nie przeszli na drugą stronę rzeki, że dopóki gość się nie przewróci, bo to nie jest hokej, nie? Także... No jasne, jasne. Że po prostu też w sumie to jest coś, co jest takim wątkiem pobocznym, że na różnych poziomach gry na pewno ta linia sędziowania się przesuwa, prawda? Widzimy, że na Eurobaskecie jakby ten poziom kontaktu też jest inny niż w PLK, ale też wydaje mi się, że pomiędzy PLK a graniem w pucharach zauważam osobiście, że te poziomy kontaktu są trochę inne, inaczej są pozwalane, powiedzmy. Tak, i to, znaczy ja mówię po 2-3 meczach Eurobasketu miałem takie pytanie sobie zadałem, czy my jesteśmy w stanie grać na tym poziomie bez gwizdka? Mówimy o fizyczności bez gwizdka w PLK. No i na pewno, no sorry, no nie żebym tutaj deprecjonował tą ligę, ale w układzie globalnym tej ligi, tak, jeśli tak mogę powiedzieć, no to na pewno nie będzie możliwe, tak? Myślę, że wielu trenerów by tego nie zaakceptowało, jak i zawodników, żeby pozwolić na tyle. I tutaj taka dygresja, jak w COVID-zie zaczęliśmy pracę z trenerami jako tam przedstawiciele ligi, jako ze strony ligi, ze strony PZKosza, co było oczywiście nieocenioną wartością. I ja dziękuję tym trenerom, że pomogli, otworzyli nam oczy na pewne rzeczy. To jak przygotowywaliśmy potem w kolejnych przedsezonowych okresach wytyczne razem z tymi trenerami, którzy się tam oczywiście zmieniali, to było bardzo proste. Też bym powiedział konkluzja, że trener, który miał dobrą drużynę, znaczy w sensie dobrą, zawodników o takich, którzy o wysokich umiejętnościach, którzy nie grali agresywnie, tylko umiejętnie potrafili się zachowywać na boisku, to on mówił, gwizdźcie wszystko. On mówi, gwizdźcie wszystko. Bo wiedział, że będzie drużyna o niższych umiejętnościach, która będzie musiała przyłożyć więcej siły, więcej agresji, może nawet tej brutalności. Więc on wiedział, że w tej wymianie on zawsze wygra. A znowu ten trener, który miał tą drużynę z niższego budżetu, tak, to on mówił, no nie, to jeszcze nie jest faul. Na przykład jak analizowaliśmy wideo, mówi, to jeszcze nie jest faul, to jeszcze nie jest faul. I tu było widać, jak również różni się to podejście w zależności od tego, gdzie siedzimy, na jakim stołku siedzimy, czy mamy budżet, nie wiem, 10 milionów, czy mamy budżet 2 miliony. I tak samo jest potem w meczu, że my to też często określamy, że jest drużyna, która gra w pucharach, czyli lata Lufthansą, sorry za lokowanie, a tu za chwilę przyjeżdża gość i z jakimś low costem, nie? I czy to jest też, i oni, że oni się nie spodziewają, że na przykład można pozwolić na takie kontakty. Że co to jest? My tu
My tu 2 dni temu graliśmy w Europie i takie rzeczy się nie zdarzały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też sędziowie. No, sędziowie, którzy sędziują w Europie, na pewno mają większe doświadczenie i są obyci z pewnymi różnymi poziomami, a sędziowie, którzy tam sędziują, jest im na pewno trudniej, tak? I czasami wyjdą, a są takie wytyczne, dobra, tutaj to jest faul, to jest faul, to jest faul, a może się okazać, że do tego meczu to kompletnie nie pasowało. Natomiast brutalność, no nie, no musi być zastopowana. A to pytanie takie już sobie bezpośrednio do ciebie. Czy to, że jak wszedłeś na ten poziom międzynarodowy jako sędzia, dało ci potem jakby taką no, większy spokój w tych meczach, które sędziowałeś w Polsce? Jakby dało ci takie poczucie, że na przykład, nie wiem, masz lepsze obycie nawet z zagranicznymi zawodnikami, ten kontakt jest łatwiejszy, w jaki sposób no, jakby wpływało to pozytywnie na ciebie? Znaczy tak, musimy sobie powiedzieć, to jest życie. Jeżeli dostajesz jakiś awans, no to generalnie jak wy dostaliście awans, nie wiem, do kadry, to co? Dostajesz kopa, tak? To jest energia. Natomiast oczywiście no, moja historia była trochę inna, bo ja zostałem sędzią FIBA i przez 2 lata nic nie sędziowałem, bo to był okres, kiedy była bardzo mocna redukcja, zespoły się wycofywały z rozgrywek i ja dopiero zacząłem gdzieś tam w Europie sędziować, nie wiem, chyba po 2 latach. Ale na pewno ja bym powiedział tak, sędziując na wyższym poziomie, schodząc na ten niższy, masz większy komfort sędziowania. No bo po prostu to doświadczenie ci to daje, no to jest niezaprzeczalne i jest na pewno łatwiej. Twoja baza doświadczeń się też poszerza, więc to na pewno coś daje, tak? I znaczy to jest duża wartość, która pozwala no, tych powiedzmy, no bo jednak tak trzeba to uznać, tak? Europa, Polska, tak? A nie Polska, Europa, no okej. Hiszpanie mogą mówić ACB Europa, tak? Albo mniej więcej na równi, ale my jeszcze tego nie możemy powiedzieć, więc na pewno to coś daje. W trakcie spotkań mamy tą trójkę sędziowską, ona tworzy sobie ten taki trójkąt, który w trójkę są w stanie spojrzeć na całe, że tak powiem, no, pole gry i zdarzają się sytuacje, które często no, są konsternacją, szczególnie dla zawodników, że jest sytuacja, która może mieć miejsce powiedzmy pod koszem, gdzie na linii końcowej znajduje się jeden sędzia, a na przykład faul jest odgwizdywany przez sędziego, który jest praktycznie na linii bocznej. I tutaj czasami są te sporne sytuacje i teraz jestem ciekaw właśnie, czy jest coś może, czego my nie wiemy jako zawodnicy, że zdarzają się te sytuacje, gdzie nawet ten sędzia, który był najbliżej, nie wiem, no, podchodzi zawodnik, pyta się, dlaczego tamten sędzia zagwizdał tak daleko, a ty nie zagwizdałeś, albo na odwrót. I on na przykład mówi, że sorry Tomek, nie wiem, ja tego nie widziałem. I teraz właśnie, czy mógłbyś troszeczkę bardziej wytłumaczyć, no, dlaczego czasami się pojawiają te gwizdki, można powiedzieć, z daleka? Może są to już trochę samotwórcze, ale no, będąc z daleka może daje to inną perspektywę lub każdy sędzia jest skupiony na czymś innym w trakcie trwania akcji. Tak, no to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie jest to niezrozumiałe. Często widzimy reakcje typu, no stoisz tu i nie gwiżdżysz, a gość tam z 10 metrów gwizdże. No chociaż z drugiej strony bym powiedział, ile razy ławka z 15 metrów reaguje, że tam jest faul, a sędzia z 2 metrów nie, więc możemy sobie... I potem okazuje się, że ławka miała rację. No dobrze, i tutaj wracamy znowu do tej systemowości. To jest kolejny, bym powiedział, projekt i kolejny system, który jest wdrażany właśnie przez FIBę, a mianowicie to się nazywa Referee Defense Concept. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś bardzo podobnego do NBA, ponieważ nie chodzi jakby o chodzi o sędziowanie matchupów. Czyli jeżeli dany matchup, ten aktywny matchup zaczyna się w mojej strefie odpowiedzialności, teraz kolejny... Pojedynek pomiędzy Tak, zawodnikami. nie tak, czyli para zawodników, to może być on-ball, off-ball, tak, czyli to może być gra na piłce, albo gra bez piłki, tak. Czyli to może być przykładowo rozgrywający z piłką, który jest pod presją Tak zawodnika, ale jednocześnie może to być para centrów, którzy od połowy gdzieś tam już ze sobą są w kontakcie, ścierają się, walczą o pozycję. Tak jest, ale teraz właśnie to, co powiedziałeś, czyli mamy grę na obwodzie, gość penetruje i nagle nie ma gwizdka spod kosza, tak. Dlaczego? No teraz, czyli tak jak mówię, gra zaczęła się wysoko, była albo u sędziego tego najdalszego od kosza, czyli on się nazywa tam, no, też używamy tu zwrotów angielskich głównie, ale sędzia postępujący po polsku. Mamy po drugiej stronie na wysokości linii rzutów wolnych mamy sędziego centra i jeżeli ta gra zaczyna się u jednego z tych sędziów i następuje penetracja do kosza i ten sędzia, czyli jakie ma być rozumowanie? Mówimy o systemie. Jezu, ja to znowu ciągle mam te angielskie zwroty w głowie, bo cały czas na tym pracujemy, czyli moja area of responsibility, potem mamy primary coverage,
czyli ta podstawowa strefa odpowiedzialności, dalej moja, potem primary defender, tak, czyli ten pierwszy obrońca, dalej to jest moje, potem sędziowanie obrony, czyli referee the defense, ponieważ na tym polega jakby technika sędziowania match-upów, tak, czyli tych par 1 na 1 polega w głównej mierze na sędziowaniu obrony, że my mamy się skupiać głównie na obronie, a tak mamy mieć w polu widzenia. A następnie, czy w momencie kontaktu mam otwarty kąt na to. Czyli czy jestem w stanie zobaczyć punkt kontaktu. Bo bardzo często wy pytacie sędziego, co zrobiłem źle? Czyli tak naprawdę sędzia powinien wam odpowiedzieć, uderzyłeś prawą ręką w lewą rękę rzucającego na przykład. Czyli znaczy, że sędzia widział punkt kontaktu. Albo na przykład kontakt biodrem, biodro, tak? Czyli, że sędzia widział, a nie zgadywał. I taka jakby, znowuż taki jest background tego, można powiedzieć, tej całej filozofii. I teraz, jeżeli to się zaczęło wysoko, a skończyło się pod samym koszem i ja przeszedłem przez wszystkie te elementy i byłem w stanie je pokryć, to znaczy, że to jest moja decyzja. I to na tym się opiera, czyli moja gra, moja para, moja decyzja. Natomiast jeżeli w końcowej fazie na przykład mam zamknięty kąt i nie jestem w stanie zobaczyć tego ostatniego elementu, to wiadomo, że inni sędziowie też gdzieś, można powiedzieć, wchodzą w tę akcję, ze względu na to, że ona się do nich zbliża, że nie mają do oceny niczego innego i oni też powinni być gotowi pomóc. Ale w tym momencie, jeżeli oni dają gwizdek, to najczęściej, to musi to być tak zwany gwizdek w kadencji, to się nazywa cadence whistle, tam znowu w tej całej filozofii processing the play, ale stąd się to bierze, czyli jeżeli coś się zaczęło u mnie, a skończyło się nawet 8 metrów ode mnie, ale ja mam wszystkie te dane, można powiedzieć, do oceny, to jest moja decyzja. I dlatego jest tak, że sędzia w niektórych sytuacjach gwizdże z dalsza. Nie wiem, jeżeli mogę jeden klip tutaj, żeby to zobrazować, Możemy pokazać. jasne, super. Zobaczymy, jak nam wyjdzie z tym szerowaniem ekranu. Też dla naszych widzów, którzy nas słuchają, staramy się obrazowo wszystko wyjaśnić, ale zachęcamy do oglądania na YouTubie, bo puścimy kilka klipów albo też w tle jakieś akcje, które mogą zobrazować to, o czym mówimy. Okej. Dobra. Widać? Tak? Tak. Widać. Dobra, no to jedziemy. I tutaj zwracamy uwagę właśnie na 9 atakującego, 12 broniącego. I zobaczmy, że gwizdek przychodzi od sędziego traila, tego postępującego, który był najdalej. I teraz czekamy na powtórkę, żeby odpowiedzieć sobie dlaczego. Odgwizdał faul 12, tak? Teraz wróćmy do początku, czyli przejdźmy przez tą całą analizę, tak? Może łatwiej będzie wskoczyć już tutaj. Czyli sędzia trail, tak? To jest, można powiedzieć, to jest jego matchup, tak? On jest w stanie to sędziować od początku. Czyli ta akcja zaczyna się w jego strefie odpowiedzialności, to jest ta jego strefa odpowiedzialności, obszar, za który on odpowiada, bo boisko jest podzielone na 6, każda połowa jest podzielona na 6 prostokątów. Jedziemy dalej. On sędziuje tego, co powiedziałem, primary defender i to, co musimy zobaczyć na końcu, tak? Czyli przejdźmy sobie do końca. I teraz pytanie, czy on ma otwarty kąt na to? Czy jest w stanie zobaczyć ruch obrońcy, który jest nielegalny, który jest w stronę atakującego? Oczywiście, że tak. W związku z tym kończy tę akcję. No i tutaj mamy przykład niestety szybkiego gwizdka i to jest coś, czego ludzie też nie rozumieją, ale jak możecie zobaczyć, to sędzia już podnosi rękę, tak? Czyli on już podjął decyzję w momencie, kiedy ta akcja się tak naprawdę nie zakończyła. I to jest jeden z katalogu tych zagrań. Dobrze, wyłączamy. Jeden z katalogów zagrań, czyli wejście pod kosz, kiedy FIBA mówi, akcja się kończy, kiedy goś ląduje. I to jest bardzo trudne do przyjęcia, bo wy wszyscy już widzicie faul w pierwszym kroku, a FIBA mówi, nie, masz czekać do drugiego kroku. Nie mówimy o sytuacjach niebezpiecznych zagrań, tak, o brutalnych zagrań. Tam musi być ten natychmiastowy gwizdek. Natomiast FIBA wymaga tego gwizdka, jak goś wyląduje. Oczywiście, jak traci równowagę, no to wystarczy, że tam, nie wiem, powiedzmy jedną stopą wyląduje, bo czasami nie jest w stanie wylądować na dwie, ale taka jest tutaj filozofia i ona jest bardzo, bym powiedział, niezrozumiała, nawet wśród sędziów, bo mówią, no jeżeli jest oczywisty faul w pierwszym kroku, to na co ja mam czekać, tak? Ale tak, żeby wytłumaczyć, dlaczego czasami ten gwizdek jest tak późno, bo taka jest właśnie ta filozofia, taki jest ten system, który się wymaga od sędziów i żeby oni to wszyscy robili, bo tutaj jeszcze tylko taka mała dygresja, że
System będzie działał tylko wtedy, kiedy wszystkie tryby będą tak samo, wiecie, będą pasowały do siebie. A problem jest w tym, że to jest bardzo długi proces. Im więcej sędziów, tym w danej grupie, tym trudniej ten system dopracować. Tak samo jak w drużynie, prawda? Przychodzi Dokładnie nowy tak. i Tak się samo okazuje, jak że jest, system jak nie są działa. zagrywki, tak, cały system musi działać, muszą wszyscy zawodnicy znać swoje role, wiedzieć kiedy ściąć, Mhm. w jakim czasie, zachować odpowiedni spacing. Zgadzam się, ale chciałbym, żeby bardzo jeszcze raz zabrzmiał ten komentarz, który powiedziałeś o tym właśnie podejmowaniu, czy tam odgwizdywaniu faulu dopiero w tym drugim kroku, bo często jest taka błędna interpretacja głównie kibiców, że sędzia czeka, żeby zobaczyć, czy zawodnik trafi rzut, zanim podejmie decyzję, czy był faul, czy nie. I to jest błędna interpretacja, no bo oczywiście, że sędzia nie czeka na to, żeby sprawdzić, ok, padły punkty, to nie gwizdnę faulu, albo jeżeli nie wpadnie, to szybko gwizdnę, żeby go uratować, żeby jednak miało te osobiste. Tak jak wspomniałeś, jest to po prostu opóźnienie, opóźnienie tej decyzji o ten jeden krok, żeby potwierdzić słuszność tego gwizdka, który będzie podejmowany. Ale wiesz co, jeżeli mogę, Tak, subiektywne, Michał. moje zdanie, bo pytanie moje, które się rodzi, to jest to, jak mocny musi być faul, żeby to był end one, bo z doświadczenia sam wiem, że to, co Tomek powiedział, z jednej strony sędzia nie powinien oceniać z tej perspektywy, ale z drugiej mam wrażenie, że zdarza się tak, że kiedy zawodnik trafia, sędzia uznaje, że ten faul nie jest wystarczająco mocny, żeby go odgwizdać, ale jeżeli by nie trafił, to jednak byśmy gwizdnęli to jako osobiste, bo był wystarczająco mocny, że zmienił trochę jego, powiedzmy, to wejście pod kosz. I okej, jak to ocenić? No bo domyślam się, że to jest... Przepraszam, Nie, no super, właśnie. ja odpowiem Mhm. Michałowi, mimo że nie jestem sędzią, ale jakby to prawdopodobieństwo jest wprost proporcjonalne do jakby głośności twojego krzyku w trakcie faulu. Jak im głośniej Tak. się wydrzesz, To jest ciekawy wątek, ale może na razie zostawmy to. Okej, ale proszę nie podpowiadać, jak to mówią, No. nie? Sędziowie do zawodnika. Nie no, super, to jest właśnie super pytanie, bo generalnie tutaj mówiliśmy o drive'ie, o layupie i tak dalej, ale właśnie, ja myślę, że nie wiem dlaczego, ale jakoś tak się stało, że właśnie wszyscy sobie ugruntowali opinię, że sędzia czeka, czy wpadło. Nie, absolutnie to nie jest to. Znaczy, musimy właśnie wrócić do tego advantage, disadvantage i oceny wpływu, czyli teraz, jeżeli mam sytuację, w której widzę, że jest jakiś kontakt narzucający, może być kontakt na rękę, tak? I w tym momencie ja mogę się zastanowić, czy ten kontakt ma znaczenie i odpowiedzią jest to, czy piłka wpadła. Ale to jest naprawdę, są takie wybiórcze sytuacje, gdzie mówimy o jakichś takich, sami wiecie, rzucaliście i na przykład dostaliście jakimś palcem w przedramię. Czasami to wystarczy. Teraz druga sprawa, im dalej od kosza, taki mały kontakt ma większe znaczenie, bo trajektoria lotu się zmienia diametralnie, tak? Pod samym koszem to już wygląda inaczej. Jeżeli teraz kolejna sytuacja, jeżeli Tomek, ty grasz na innej pozycji, jeżeli dwóch gości mocniejszych, dużych zetrze się pod koszem, piłka wpadnie do kosza, to czy naprawdę tam chcemy mieć gwizdek, przepraszam? I oczywiście, ja znam też filozofię trenerów. Na przykład jeden z polskich trenerów jasno mi powiedział, ale ten gracz jest u mnie na linii ma 8/10, więc ja chcę tego end-one'a, dajcie im tego end-one'a, bo tam jest gość, który ma 5/10. Tak. I oczywiście jest to jakaś filozofia, która jakby mówi, że w koszykówkę gra się, żeby zdobywać punkty, a tutaj ustawodawcy mówią, że nie, ale wiecie, że to nie ma znaczenia, bo płynność gry jest ważniejsza. No więc to są takie rzeczy, które się ścierają, tak? Ale to niestety ustawodawcy wymyślili, więc jakby reasumując, sędzia to do zasady, on nie czeka na to, czy wpadło, czy nie wpadło. Sytuacja, w których jest bardzo trudno ocenić, czy kontakt ma znaczenie, możemy powiedzieć, że ten wynik tego rzutu, czyli czy wpadło, czy nie wpadło, jest pomocnym jakimś warunkiem, ale to nie jest tak, że tam w pierwszym kroku jest faul i ja teraz czekam, żeby wpadło. Nie, ja czekam, żeby on wylądował, bo tego ode mnie wymaga i system, tak? I wtedy oceniam. Natomiast ja już wiem, czy to jest faul, czy nie. Ja już wiem przez jeden krok, co najmniej ja już wiem, czy to jest faul, czy nie. Natomiast, żeby zostać w systemie, ja po prostu bliżej później. Moje pytanie jest, czy taki sam proces u sędziów następuje podczas rzutu za 3 punkty? I rzut za 3 punkty jest jedna z moich specjalności i można powiedzieć od lat szukam tego mojego, nie wiem, świętego grala, gdzie będę mógł znać w 100% przepisy, kiedy jakby ja jestem chroniony jako ten rzucający i kiedy jestem jakby nawet po rzucie, bo czasami słyszę, że ja mam swój cylinder, że nikt nie może w tym cylindrze, nie może mi w ten cylinder wejść w trakcie rzutu, nawet jeżeli upadnę
a nie mam gdzie jakby upaść stopą, jeżeli ktoś tam stopę swoją włożył, to już powinien być odgwizdany faul, a jednak często są te sytuacje takie sporne, gdzie ja idę według może wytycznych, które usłyszałem od innych sędziów, a na przykład tego faulu nigdy nie widzę, znaczy nie widzę, nie ma tego gwizdka i potem następuje nie tylko frustracja u mnie, ale też ja zawsze wychodzę z założenia, że czego oczekuje ode mnie sędzia w takiej sytuacji. Jeżeli zostały naruszone przepisy przez zawodnika broniącego podczas mojego rzutu za 3 punkty, a jednocześnie też nie chcemy teraz popadać w aktorstwo, że ja nagle się będę wywracał, chwytał za kostkę, że niby ja gdzieś tam coś sobie podkręciłem. Jakby jak rzeczywiście to wygląda ten proces podejmowania tej decyzji podczas tego rzutu za 3 punkty? Czy też jest jakby ten opóźniony gwizdek, żeby upewnić się, czy ten faul następuje, czy nie? I kiedy rzeczywiście ta akcja rzutowa się kończy i na przykład ten już kontakt po rzucie jest już kontaktem dopuszczalnym, a nie naruszającym ten rzut. No tak, to jest też super pytanie. Generalnie ta ocena rzucającego jest już takim, no, powiedział, tematem, nawet bym powiedział wyświetlanym w FIBie, bo to chyba jest to męczone od 5-6 lat, jak dobrze pamiętam. Tak, no zasady są, wydaje się, z jednej strony są dość proste, to znaczy zawodnik w powietrzu, tak, jeżeli wyskoczyłeś i wiadomo, że masz prawo opaść na to samo miejsce, jak również masz prawo opaść na inne miejsce, pod warunkiem, że w momencie twojego wyskoku to miejsce było wolne, jak również droga między tym miejscem A i B była wolna. Czyli najczęściej, no wiadomo, że to rzucający decyduje, kiedy wyskoczy, tak? No bo to na tym polega, że ja wiem, kiedy skoczę, mam piłkę, więc ja wiem, kiedy skoczę pierwszy. I najczęściej to właśnie jest to, że ja skaczę pierwszy i teraz ten obrońca, który czasami jest spóźniony po prostu, no ale musi nadrobić, no więc skacze A do B i ląduje właśnie, tak jak powiedziałeś, ląduje pod tobą i ty lądujesz na nim. Także, znaczy w sensie mówimy o stopach, tak? Najczęściej o stopach, to oczywiście mogą być kontakty. Generalnie są jakby te 3 obszary, czyli ocena ręki, ciała i lądowania, tak? Czyli tych stóp. I to jest jakby taki też, to jest jeszcze nie rozmawialiśmy o protokołach, ale to jest swego rodzaju protokół techniki sędziowania przez sędziego. Czyli 1, ciało 2, stopa 3, tak? I teraz oczywiście mogłeś się spotkać z sytuacjami, że zostało odgwizdane, mimo że był faul, no bo po prostu sędzia się pomylił, bo po prostu nie spełnił tego protokołu obserwacji, więc nie widział wszystkiego. I to mogą być takie sytuacje, ale jeżeli chodzi o ogólne, powiedzmy, zasady, to tak to wygląda. No i oczywiście, są zawodnicy znowu rzucający, którzy wymyślają, tak, którzy w sensie, wystawiają stopy, podcinają gości, bo wy też jesteście z tego, co wiem, uczeni, żeby na przykład nie skakać do gracza, tylko atakować piłkę, czyli bardzo często skaczesz diagonalnie do gracza, żeby nie wpaść na niego, tylko zaatakować samą piłkę. Tak zwany flyby, czyli jakby przelatujemy obok. Dokładnie. Najczęściej przykładowo, jeżeli zawodnik jest praworęczny, to staramy się przelecieć po stronie piłki, żeby jak w jakiś sposób spróbować się zakłócić ten rytm rzutu, ale jednocześnie, że właśnie uniknąć tego wpadnięcia w zawodnika. No i teraz moje pytanie, czy według przepisów, skoro tak jak powiedziałeś, również ta przestrzeń z punktu A do punktu B w momencie rzutu była wolna, jeżeli ktoś właśnie próbuje robić tego flyby'a, a ja w tym momencie zamiast skakać w przód, tak jak czasami właśnie zawodnicy szukają tego faulu skacząc w przód, skacząc zawodnika, ja po prostu tak naprawdę skoczę w bok i my się gdzieś tam w tym powietrzu zderzymy z tym zawodnikiem, no teoretycznie też powinien być odgwizdany faul. Znaczy tak, jeżeli okazuje się, że to atakujący no bo teraz tak, jeżeli obrońca już wyskoczył, no to i miejsce, w którym mógł opaść, też było wolne, i jak również ta droga, bo musimy pamiętać, że te zasady to nie jest tylko zasada dla rzucającego, to jest również zasada dla obrońcy, czyli dla każdego. To można powiedzieć, to jest zasada, która dotyczy każdego zawodnika w powietrzu podczas meczu. Więc i tak samo jest potem na reboundzie, że właśnie, że skoczyłeś z A do B, a tu było zajęte i tak dalej. Więc oczywiście ja widziałem mnóstwo takich fauli odgwizdanych w ataku lub nieodgwizdanych fauli obrońcy, ale też zdarzają się sytuacje, gdzie sędzia ma problem z oceną, no i niestety ocenia to jako faul obrońcy, kiedy sprytny atakujący jednak wymusza ten faul. Ale co do zasady, są takie, jak właśnie przedstawiłem. Dotyczą jednej i drugiej strony. Po prostu zatrzymując się teoretycznie na close-aucie przed obrońcą, przed rzucającym jako obrońca, musimy mu zostawić miejsce do lądowania, tak? I kiedyś, jak grałem w Niemczech, pamiętam w pierwszym sezonie, to było bardzo restrykcyjnie pilnowane, że nawet kiedy ja spadałem na stopy obrońcy, były odgwizdywane faule niesportowe. Teraz już to nie jest aż do takiego stopnia praktykowane z tego, co widzę, ale jednak
Znaczy tutaj mamy właśnie, tu jest jeden z tych przykładów różnic w przepisach, czyli tego podziału, ponieważ z tego co wiem, to w Eurolidze to jest bardzo restrykcyjne i tam trenerzy wręcz chcieli tego, że jeżeli następuje kontuzja, to powinno skłaniać sędziów do oceny tego jako faul niesportowy. Czyli przy tym lądowaniu. Natomiast ja bym powiedział, że FIBA jest taka wypośrodkowana, bo też bardzo mi się podobają przepisy NBA, których oczywiście też wiele jest takich tych fauli, tych flagrantów za to, ale tam właśnie ocenia się jakby, to jest określenie reckless movement, tak? Czyli taki bezsensowny ruch obrońcy, czyli to nie jest gra w koszykówkę, on po prostu wykonuje ruch, który tak naprawdę najczęściej może prowadzić tylko i wyłącznie do kontuzji przeciwnika. No a wiadomo, że mówimy o graczach za wielkie miliony, więc ludzie nie chcą oglądać gościa w gipsie, tylko chcą oglądać jak rzuca. I stąd się wzięła taka interpretacja. Wiadomo, że w Europie to troszeczkę jest inaczej, czy generalnie, bo nie ma takiego może marketingowego podejścia, ale i FIBA gdzieś to wypośrodkowała, ale powiedzmy, że sędzia musi ocenić, czy ten ruch obrońcy jest próbą gry w koszykówkę, czy jest to coś, co może właśnie poprowadzić do, znaczy to, no co moglibyśmy uznać za próbę skrzywdzenia przeciwnika, tak? Więc jest ta różnica tutaj między FIBą a Euroligą jest dość duża, bo w FIBie na pewno tych fauli niesportowych jest dużo mniej w tych sytuacjach. Bym powiedział, że to jest promil, a w Eurolidze tego jest dużo więcej. No więc to jest na pewno niezrozumiane no ale co zrobić? Takie są przepisy. Temat atmosfery na meczach i na ile ona się tak naprawdę udziela sędziom, bo tak jak mówiłem właśnie o tym, że sędzia jest od tego, żeby kontrolować to widowisko, czy czasami rzeczywiście nie jest tak, że wbrew pozorom, no tak, atmosfera, czy te emocje związane z meczem też no na pewno udzielają się sędziom. Ty, Janusz, po zakończeniu już kariery udzieliłeś wywiadu ciekawego, w którym powiedziałeś, to już było po roku pandemicznym, gdzie nie było kibiców na trybunach, powiedziałeś, ciężko się sędziuje bez kibiców. Mnie to zniechęca. Po tym całym roku jest to dla mnie duży krok wstecz, nie czując presji i przede wszystkim emocji od kibiców. To tworzy atmosferę. Później była dalsza opowieść i zakończyłeś to taką puentą. Według mnie to jest kwintesencja sportu. I teraz właśnie moje pytanie jest, czy na ile to jest czy może na ile, po pierwsze, z Twojego doświadczenia tego okresu pandemicznego, na ile rzeczywiście ten brak kibiców i ten brak emocji i tej gorącej atmosfery odbił się na może z decyzji, czy takie właśnie chłodne kalkulacje przy podejmowaniu decyzji w trakcie spotkań? To znaczy, ja bym nie powiedział, że to się odbiło w jakiś sposób. No okej, może dla sędziów, którzy na przykład, nie wiem, tuż przed pandemią mieli jeden sezon, gdzie przyjechali nie wiem, do Włocławka, do Stargardu, do pełnej hali we Wrocławiu i do Ostrowa na przykład, tak? Tak. I zaczęli czuć tę krew, a nagle okazało się, że muszą przyjechać do tych samych hal bez Pustych. kibiców, tak, pustych, no to może to było coś, co oni potem musieli znowu próbować jakby rozpocząć tę drogę od nowa. Myślę, że dla większości sędziów, którzy już jakby w tym biznesie byli długo, no to było dziwne, tak? To było dziwne, czułeś się nieswojo, wszystko było słychać, każdy pisk buta, każdy krzyk z ławki. Teraz się zastanawiasz, czy to brzydkie słowo z ławki, które gdzieś tam się wypchnęło, nie do nikogo, ale się wypchnęło, ale wszyscy słyszą, tak? Bo te mikrofony jednak dalej są. Czy to ukarać, czy tego nie ukarać? No to nie była atmosfera, bym powiedział, sportowa. No, ale powrót według mnie nie był problemem. A sama kwestia, bo jak powiedziałeś o tej, co sędzia czuje, no to jest kwestia znowu, że odporności. No, ja myślę, że jednym z czynników jest to, że jeżeli ktoś chce być sędzią, to musi być odporny. Musi być odporny na krytykę, na hejt, na wszystko, bo na to, że krzyczą na niego, że wyzywają jego rodzinę, chociaż oczywiście w żaden sposób tego nie pochwalam, ale niestety tak jest. Niestety tak jest i my możemy próbować z tym walczyć, ale to się gdzieś tam zdarzy i teraz, a jak sobie z tym nie radzisz, no to niestety, no to trzeba przejść na szachy albo coś innego, nie? Ja chciałem otworzyć temat fauli technicznych, bo wiem, że to jest duży temat, ale myślę, że warto go poruszyć, bo żebyśmy mogli przedstawić kibicom, jak sędziowie podchodzą do oceniania, na jakich kryteriach oceniają faule techniczne. Bo ja tutaj może anegdotą rzucę z ostatniego meczu w Prison w Kosowie. Graliśmy z Baszkimi i ten faul techniczny był dla mnie kuriozalny, bo trener Korzan dostał przewinienie techniczne w pierwszej kwarcie, jeszcze to chyba w pierwszej połowie pierwszej kwarty
pokazując sędziemu po akcji, który biegł w jego stronę, że były kroki, bez jakiejkolwiek agresywnej gestykulacji. Aha. Oczywiście tam było bardzo dużo, publiczność, pełna hala, też bardzo żółwiowy doping, ale było to dla mnie trochę abstrakcyjne, żeby dać w takim momencie meczu za, nawet ciężko powiedzieć reakcję, za po prostu gest Mhm. w kierunku sędziego, przewinienie techniczne. Rozumiem, że to miało jakiś cel, ale jakbyś mógł wyjaśnić, jak sędziowie podchodzą, jakimi kryteriami kierują się, dając faule techniczne? Tak, oczywiście jest temat super, bo to są emocje. Sport, szczególnie sport kontaktowy, to jest gra emocji. I tutaj znowu nawiążę do tego, że kto śledzi Euroligę, może zobaczyć, że są pewne wytyczne, które wydają się być bardziej restrykcyjne, które powiedziałbym, że są w pewnym sensie zbliżone do NBA, bo w NBA nie ma pojęcia tak zwanego ostrzeżenia, oficjalnego ostrzeżenia. W przepisach FIBA-owskich jest, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że w każdej sytuacji związanej z zachowaniem sędzia obligatoryjnie najpierw musi ostrzec. To nie jest tak. Sędzia musi rozpoznać przede wszystkim charakter tego zachowania. Czy to są emocje, czy to jest brak szacunku i ten brak szacunku może być, pamiętajmy, ten brak szacunku może być do sędziego, może być do przeciwnika, trenera, zawodnika, kibica, więc to musi rozpoznać. I oczywiście musimy sobie też wyobrazić, że sytuację, nie chcę to oczywiście podpowiadać znowu zawodnikom czy trenerom, ale wiadomo, że jeżeli w pierwszej minucie dajemy warning za coś, czy to ostrzeżenie, no to druga taka sama sytuacja lub większa powinna skutkować faulem technicznym. Tego też uczy się sędziów, to jest jeden też na tej najwyższej powiedzmy poziomie, ale nie tylko, no uczy się sędziów, aby tych umiejętności, jak ja to mówię, dealowania, zarządzania, managementu, tak, czyli wiadomo, że z każdym uczestnikiem meczu masz inne relacje jako sędzia, ale te relacje też są ważne. Jeżeli my się znamy dłużej, tak jak na przykład powiedzmy z Michałem czy z Tomkiem, spotkamy się na meczu, to nasze relacje będą inne. I myślę, że ty na przykład będziesz też, może nie będziesz tak impulsywny i ja też jestem w stanie na przykład powiedzieć, Michał, co się dzieje dzisiaj? Nie wiem, albo no nie możemy tą drogą iść dalej, nie? Musisz zrozumieć mnie, że mnie oceniają też za to, czy ten mecz jest pod kontrolą, czy wy będziecie po prostu tutaj robić cyrk, nie? I to też pomaga, ale oczywiście są sytuacje, kiedy ten młody sędzia może nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzi. Natomiast, bo się nie znacie i będzie mówił, panie Michale, nie? Panie Michale, czy mógłby pan być spokojniejszy? Nie, więc wiadomo, że tutaj sytuacje mogą być różne, ale co do zasady, uczymy sędziów tych umiejętności, tak? Rozwiązywania konfliktów, diagnozowania ich, tak? Pokazywania im również, co jest na przykład gestem, co jest emocją, wybuchem, który zostaje zgaszony, a co jest zachowaniem, które jest po prostu niesportowe i musi zostać skarcone od razu, bez żadnego ostrzeżenia. Na przykład wczoraj patrzyłem na Euroligę, Baldwin dostał faul techniczny, odgwizdali mu faul był prosty, ale tam chyba miał pretensję o wcześniejszą jego akcję i był pierwszy ruch rąk, który można uznać za właśnie taki wybuch i gdyby potem nie zrobił nic, to jestem przekonany, że tego technicznego by nie było. Natomiast on kontynuował z tym ruchem rąk, machając, nie, dlaczego, co, jak i tak dalej. No i to się skończyło w tym momencie szybkim faulem technicznym, bo w Eurolidze, tak jak w NBA, nie ma już właśnie ostrzeżeń za takie zagrania, jak to udawanie fauli, jak również za zachowania. Powiem Tutaj szczerze, też- też tylko widać, przepraszam, tylko wspomnę, to o czym powiedziałeś, że te umiejętności miękkie u sędziów, które się pojawiają, te właśnie dealowania, rozmów z zawodnikami, nawet no muszę przyznać, że ja mam ten przywilej, że jestem ze Szczecina, w Szczecinie mamy na ten moment dwóch sędziów euroligowych, jest Piotrek Pastusiak i Tomek Trawicki, no jest też ze Szczecina wywodzi się między innymi Wojtek Liszka, który na co dzień chyba on teraz przebywa w Trójmieście, ale wywodzi się ze Szczecina, więc jest gdzieś tam no, ta kultura wysokiego sędziowania i gdzieś my się znamy z tymi wszystkimi sędziami i miałem ostatnią sytuację właśnie na turnieju w Słupsku. Graliśmy sparring z Czarnymi Słupsk, gdzie przy kibicach było to już taka, no można powiedzieć, przedsmak tych emocji, które będą w sezonie. I była sytuacja, gdzie ja właśnie w momencie składania się do rzutu zostałem uderzony w rękę przez tam jednego z zawodników. No i zaraz obok akcji był Tomek Trawicki. No i ja się nie ukrywam, że reakcja była bardzo ostra, bo uważałem, że to był ewidentny faul, ale Tomek też był w stanie zamiast od razu dać mi technicznego, który na chłodno oceniając może i w tym momencie zasłużyłem na ten faul techniczny, jakby mi go odgwizdał,
był w stanie do mnie podejść i powiedzieć przede wszystkim: Tomek, słuchaj, przede wszystkim nie takim tonem, że nie możemy, nikt nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnej dyskusji albo dojść do jakiegoś konsensusu, jeżeli ty będziesz do mnie się zwracał w taki sposób, no bo jakby nie ma to, mija się to z celem. I wtedy, kiedy on zaczął od tego, ja od razu byłem w stanie jakby zmienić jakby swoje spojrzenie i wytłumaczyć mu: słuchaj, tam był ewidentny faul, ty jesteś najbliżej tej akcji, nie wiem jak mogłeś tego nie zobaczyć, jak mogłeś tego nie usłyszeć i wiesz, no i tak dalej, i tak dalej. I co się wydarzyło? Następnego dnia graliśmy drugi sparring i znowu był Tomek naszym sędzią i on był w stanie podejść do mnie przed meczem i powiedzieć: słuchaj Tomek, ja przeanalizowałem sobie na wideo tą sytuację, jak ja popełniłem jako sędzia błąd, tam był rzeczywiście faul, ja powinienem był się zmienić moją pozycję względem tego, jak wy stoicie wobec mnie, powinienem zrobić tam krok w bok, wtedy może bym miał lepszy obraz tej sytuacji i łatwiej byłoby mi gwizdnąć faul. Nie zmienia to tego, że forma, w którą ty się do mnie wtedy zwróciłeś, w sezonie to będzie faul techniczny od razu. I taka dynamika rozmowy uważam, że jest świetna. Po prostu te relacje takie właśnie na linii sędzia-zawodnik, żeby nie były z tej perspektywy: który z nas ma większy autorytet. Pan sędzia, który wyjdzie z podniesioną klatą i będzie uważał, że on jest najważniejszą osobą na parkiecie, bo to on decyduje o tym, czy jest faul, czy nie, czy da mi technicznego, czy nie. Czy może ja, bo mi się wydaje, że ja wiem wszystko o koszykówce, bo w nią grałem całe życie, a sędzia tylko, nie wiem, przychodzi na mecz i ocenia jakby moją pracę. Więc tylko chciałem dać ten komentarz, że rzeczywiście te relacje, takie te umiejętności miękkie i dynamika rozmowy z zawodnikami, uważam, że naprawdę mogą przynosić duży efekt. Ja miałem w sumie podobną anegdotę z tej sytuacji, o której mówiłem w poprzednim sezonie, gdzie dostałem faul techniczny. To było w meczu z Legią i to bodajże Aleksa Radanow penetrował do środka. Moim zdaniem potknął się o własne nogi i to był mój drugi faul. Mój wybuch i otrzymałem za to faul techniczny. I też podchodząc do sędziego, którego bardzo lubię, mówi mi: no, że Michał, nie spodziewałem się po tobie takiej reakcji. Dałem ci czas, żebyś ochłonął, ale ty jakby ona eskalowała. No i moja perspektywa była taka, jak mówiłem, że to był drugi mecz z rzędu, kiedy ja mam 2 faule w pierwszej kwarcie, jeszcze jestem niesprawiedliwie potraktowany, bo ten faul jest moim zdaniem odgwizdany niesłusznie. Ale i to jest mój kontekst jakby tego wybuchu, gdzie jestem, powiedzmy, spokojnym zawodnikiem na co dzień. Ale to, co chciałem też powiedzieć, to przyznawanie się do błędów w kontekście takim, że my coś widzimy na meczu inaczej jako zawodnicy, potem oczywiście możemy sobie to obejrzeć na wideo i sędziowie też tak samo przecież analizują swoje mecze po każdym spotkaniu i gdzieś tam potem, kiedy możemy się spotkać w sezonie i na przykład jakaś decyzja sporna, którą mamy w głowie, jesteśmy w stanie o niej porozmawiać, bo też mi się zdarzyło, że po prostu sędzia powiedział: no faktycznie tam miałeś rację. I ten ludzki aspekt tych relacji, gdzie w tych emocjach są podejmowane jakieś decyzje, ale potem jest się w stanie o tym porozmawiać, to przeanalizować. Tak, nie, no to właśnie super to ujęliście i pokazaliście. To jest tak, czyli mamy do wyboru rewolwerowiec czy negocjator. Tak? No i wiadomo, że idzie się w stronę tego, aby sędziowie byli dobrymi negocjatorami, ale oczywiście w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej reakcji, no niestety wyciągnęli broń i strzelali. Ale to jest, no i tak się pracuje. Ale do tego trzeba dodać to właśnie, to wcześniej Tomku pytałeś o tym, no, jakim jesteś człowiekiem, w sensie jaki jest twój charakter, usposobienie i tak dalej. No i dodajmy jeszcze do tego dyspozycję dnia, bo sami wiecie, jak to jest. To ja powiem taką, powiedzmy, nie wiem, czy to jest anegdota, ale wy możecie po meczu powiedzieć do kamery, że to nie był nasz dzień. Wyobrażacie sobie, że sędzia po meczu mówi, że to nie był nasz dzień? Przecież wszyscy to widzą, że to nie był ich dzień. Więc to jest absolutnie, żyjemy na innych poziomach, bym powiedział, akceptacji, więc a przecież sędzia może mieć słaby dzień, nie wiem, nie mógł spać w hotelu, tak, nie wiem, zatruł się, ale mimo wszystko chciał pomóc kolegom. No to są różne sytuacje, wszyscy jesteśmy tak. tylko ludźmi, nie? To ciekawa anegdota, kiedyś ja miałem rozmowę w okresie między sezonami, w okresie letnim z sędzią Zamojskim. Razem byliśmy na kampie Get Better, on się rehabilitował tam po kontuzji, ja się rehabilitowałem sobie też po kontuzji wtedy, po kontuzji kolana i rozmawialiśmy właśnie na temat no właśnie tej logistyki w pracy sędziego, na tym poziomie europejskim nawet. On tak słusznie zauważył, ocenialiśmy jakąś tam przydatność jakiegoś urządzenia tam do masażu, jakiegoś pistoletu chyba do masażu, czegoś takiego. I on powiedział: słuchaj, to jest fajny gadżet, bo nie zajmuje mi dużo miejsca, bo wiesz, Tomek, jak ty podróżujesz z drużyną na jakiś mecz, przykładowo w Eurocupy, czy tam w Lidze Mistrzów, czy gdziekolwiek, no to wyjeżdżacie dzień wcześniej, przylatujesz do hotelu wieczorem, macie kolację,
po kolacji, jak potrzebujesz masaż, idziesz do fizjoterapeuty, jakby nie daj Boże cię tam coś, nie wiem, przyblokowało w tym samolocie, bo byłeś w jakiejś tam złej pozycji, no to jesteśmy w stanie jeszcze nad tym popracować. Rano wstajesz, macie trening rzutowy, więc jesteś w stanie ocenić ten swój poziom twojej dyspozycji dnia i dopiero wieczorem jest trening. Natomiast sędzia podróżuje sam, przylatuje, przyjeżdża do hotelu. Jeżeli jakikolwiek ma problem, czy właśnie no, ten stan fizyczny nie jest najlepszy, no to musi na własną rękę gdzieś tam sobie szukać tych możliwości, jak sobie zaradzić z tym problemem. Że czasami nawet są sytuacje, gdzie już w takich no, drastycznych sytuacjach, gdzie tam powiedzmy jest podkręcona kostka czy coś, trzeba prosić o pomoc fizjoterapeutów tych drużyn, z które się tam będzie sędziowało mecz. No już to jest taka zupełnie inna perspektywa niż tego zawodowego sportu, niż to wygląda dla nas, no bo oczywiście jesteśmy częścią drużyny, sędziowie jednak mimo wszystko no, ten aspekt logistyczny mają znacznie inny. Tak. Czy na pewno sędziowie są dużo bardziej zawodowi niż kiedyś, tak jak mówię, to co mówiliśmy, jak się zaczynało, jak ja zaczynałem, ale dalej to jest daleko od tego właśnie. No, ale to taka właśnie, to tutaj widzicie taki trend. Obydwa Eurobaskety z tego roku właśnie FIBA przygotowała w każdej destynacji sędziowie i jak również w fazie finałowej no, mieli fizjoterapeutę do dyspozycji, czyli mogli zgłosić, że coś jest tam, że przed meczem potrzebują może jakiś kinezjotaping i tak dalej, w dni wolne, bo wiadomo, że były dni wolne. Przychodził do hotelu fizjoterapeuta i kto się zapisywał na masaż, miał masaż, więc to był taki eksperymentalny projekt i myślę, że będzie kontynuowany, bo został bardzo wysoko oceniony przez sędziów. Klasa. Mam jeszcze taki powrót do wątku, o którym wspomniałeś tak między słowami, zgadywanie. Jak jest ze zgadywaniem w podejmowaniu decyzji? Bo biorąc pod uwagę, że no nie wszystko jesteś w stanie zauważyć na boisku, czy to się zdarza i co zrobić lepiej? Znaczy, no chyba wiadomo, ale najlepiej podjąć dobrą decyzję, ale Tak. czy zgadywać, czy nic nie gwizdnąć? To znaczy, wiadomo, że no tak, wydaje się, że nic nie gwizdnąć niż zgadywać, ale, bo jakby do czego to się sprowadza, to co, jak pokazywałem wam tę sytuację, że sędzia miał prześwit, znaczy miał otwarty kąt, czyli był w stanie zobaczyć prześwit między graczami, kto odpowiada za to, że ten prześwit zniknął, tak, że tak powiem. I teraz jak mamy zamknięty kąt, to tego prześwitu nie mamy, tak? Oczywiście my nie sędziujemy prześwitu, ale on nam pozwala ocenić, który gracz jest nielegalny, tak? Czyli kto idzie w którą stronę i tak dalej. Natomiast są też inne elementy, co się uczy sędziów, że nawet jeżeli nie masz tego prześwitu, bo są sytuacje, gdzie go nie będziesz mógł mieć, po prostu no, jest tylko 3 sędziów i jest tyle kątów. Sędziowanie to jest tak naprawdę, to jest gra kątów, tak? I to jest ocena kątów. To są inne czynniki, które mogą pomóc w ocenie. I na przykład oceniając grę, jeżeli sędziujesz obronę, co ma być tam podstawą, to możesz zobaczyć, czy obrońca, w którą stronę on idzie, a potem masz kontakt i ktoś pada. No to, bo teraz do czego zmierzam? I tutaj będzie moje pytanie, może później, w kwestii oceny sędziowania, że jeżeli ktoś się przewraca i ja widziałem, że obrońca szedł w jego stronę, ale nie miałem tego prześwitu, no to tutaj kłaniam się do tego, że ten gwizdek może się jednak pojawić, tak? No i oczywiście on też może być błędny, bo wszystko się może zdarzyć, ale są inne czynniki. Możemy na przykład obserwować obrońcę w stosunku do linii, które mamy na boisku. No generalnie na takim ładnym koszykarskim boisku nie mamy tych linii zbyt wiele, jak na multifunkcyjnym boisku, ale wciąż mamy linię, czyli możemy też oceniać, w którą stronę w stosunku do linii zawodnik był przed tym potencjalnym kontaktem, a kiedy był w momencie kontaktu w którym miejscu. Więc to są takie też elementy, które pomagają w technikach sędziowania, ale oczywiście generalnie FIBA mówi prosto, no, don't see, don't call, tak? Czyli, bo te gwizdki, no nie wiem, czy wczoraj widzieliście, bardzo fajna sytuacja z Partizana, gdzie sędzia, szybka transmisja i facet się potknął o własne nogi, obok niego 2 obrońców po pół metra i sędzia, nie wiem na co patrzył, odgwizdał faul. No nie da się tego sprzedać, po prostu nie da się tego sprzedać. A też jeżeli chodzi o same błędy, bo to też coś, co no, w sumie trochę wspomniałeś wcześniej, my jako zawodnicy popełniamy błędy, siadamy na ławkę, nie wiem, no, ma to wpływ na nasz performance. Jak wygląda to u sędziów, powiedzmy, po meczu, kiedy analizujecie swoje spotkanie? Czy ta ocena w jakiś sposób przekłada się na ocenę was jako indywidualnych jednostek, to daje, że Jakie są dobrze, konsekwencje tak naprawdę pracy sędziego? Bo no właśnie my jako zawodnicy, no
konsekwencje zawsze są. Jeżeli nie gramy dobrze w obronie, no to będziemy mniej grali, trener nas zmieni, albo zostanie odbity dany faul i będziemy musieli zejść na ławkę. Im mniej gramy, tym gorsze statystyki, odbijać to na naszych kontraktach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o konsekwencje w pracy sędziego? Dobra, super pytanie. Zobaczmy teraz, podzielmy sobie te, można powiedzieć, słabsze momenty również u was, żeby zrozumieć, tak mi się wydaje, zrozumieć, dlaczego taka ocena, a nie inna. Powiedziałeś, Tomek, że jak słabo grasz w obronie. Okej, to jest swego rodzaju, bym powiedział, proces, czyli może jesteś leniwy, może jesteś chory dzisiaj, a może coś było, jest jakieś inne dno, którego my nie znamy. Oczywiście kibic go nie zna. I wtedy trener mówi, ładna, tak? Nie grasz 10 minut, grasz 5. Czyli sędzia może mieć słaby performance w układzie meczu, a sędzia może pomylić raz w meczu, ale może to być kluczowy moment. I teraz idąc do was, czy Michał, masz 2 rzuty wolne, trafiasz, wygrywacie, nie trafiasz, przegrywacie, nie trafiasz ich. Czy będziesz grał w następnym meczu tyle samo minut, czy nie? No, to mówi się, no, że w takim momencie, no to, znaczy, no to nie jest loteria, ale to jest tylko jedna sytuacja, tak? No bo to już No właśnie. możesz trafić, możesz nie trafić, ale to nie zmienia twojej wartości jako zawodnika. Myślę, że do tego dążymy. Layup. Jesteś sam na sam z koszem. Ostatnia akcja meczu, nie trafiasz. Czy to jest błąd? No jest, wydaje się. W sztuce koszykarskiej, no jak możesz nie trafić takiego czegoś, nie? Można powiedzieć. I teraz masz sędziego, który sędziował 39 minut, nie wiem, 50 sekund. My zawsze to się tak powtarza. 39, 50 sędziujesz super i 10 sekund popełniasz błąd. I teraz trzymasz iść na ławę do lodówki. Oczywiście w filozofii europejskiej tak jest, że ludzie idą do popularnej lodówki na 2 tygodnie. Różnie to bywa. Ale zauważcie NBA, czy generalnie Amerykę. Na przykład NCAA. W NCAA sędziowie dostają nominacje na rundę zasadniczą, na całą rundę zasadniczą, czyli gość przed sezonem dostaje 80 nominacji. I tylko kataklizm może spowodować, że on nie pojedzie na jakiś mecz. Zobaczmy, jakie jest inne podejście do systemu. Bo tam sędzia jest pracownikiem i on musi naprawdę zrobić coś bardzo źle. To jeżeli jedziesz samochodem, ile razy jadąc, nie wiem, odwożąc dziecko do szkoły, ile popełniłeś wykroczeń? Nikt tego nie liczy oczywiście, ale te wykroczenia mogą być większe i mniejsze. Oczywiście te bez skutków, wiadomo, że nikt ich nie będzie analizował, te ze skutkami, zajmie się tym pewnie policja, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że my tutaj to nie jest obszar, gdzie my nie będziemy popełniać błędów. Sędziowanie sportów kontaktowych, tam będą błędy, więc a ich podejście jest takie, ty jesteś gościem, który dostał kurs i w tym kursie miałeś jakieś tam perturbacje, turbulencje, ale ty masz jutro kolejny kurs i ty jedziesz dalej. W Europie jest inaczej. W Europie jest inaczej. Siedzisz w domu często i domagają się tego, nie wiem, kluby, trenerzy i tak dalej. Więc tu jest, zauważcie, jakie jest kompletnie inne podejście do tej pracy sędziego, że tam jest gość traktowany jak w każdym innym zawodzie i po prostu błąd, nawet duży, nie powoduje, że jutro nie sędzisz, bo czy duży błąd dziś powoduje, że ja jutro jestem złym sędzią? Nie. Być może ja potrzebuję wsparcia. Wiem, że w NBA jest taki program, że oni pytają gościa po 2-3 meczach, hej, coś w rodzinie, coś się stało i tak dalej, może potrzebujesz pomocy psychologa. W Europie zasadniczo tego nie ma. Jest to na Eurobaskecie, jest psycholog. Jest w szkoleniu sędziów elite, czyli takiej grupy 100 sędziów z całego świata, też jest bardzo dużo pracy z psychologami. To jest psychologiem sportowym, także od lat. I to pomaga, tak? Oni oczyszczają ten umysł i tak dalej, więc tutaj jest pytanie, próba odpowiedzi na pytanie, czy gość, który dziś wywalił mecz, brzydko mówiąc, jutro nie powinien sędziować, bo co? Bo nagle się stał słabym sędzią? Nie, uważam, że nie, ale z drugiej strony bardziej chyba, przynajmniej z mojej strony, jestem ciekaw tego procesu, kończy się mecz i jeżeli właśnie było te 39-50 sekund dobrego spotkania, ale był ten jeden taki, no powiedzmy, kuriozalny gwizdek kończący mecz, który odmienił losy spotkania, jakiś taki, no powiedzmy, bubble, nazwijmy to brzydko, no to jak wygląda ten proces po meczu? Czy zgłasza się ktoś do tego sędziego i po prostu jest próba rozmowy na temat tego jednego błędu? Czy jest takie właśnie uświadamianie, że słuchaj, naprawdę miałeś dobry ten mecz, wszystko podejmowałeś dobre decyzje, ale ten jeden błąd jest z tej kategorii, wiesz, no powiedzmy
kod czerwony, niedopuszczalny błąd. Musimy te błędy wyeliminować. Jeżeli takie błędy się będą powtarzały, no to niestety, ale może będziecie, wiesz, jak będziesz dostawał coraz mniej tych meczów, meczów Znaczy, takich, wiesz, na szczycie. Można powiedzieć, że jakby na kilku poziomach się to odbywa, czyli tak, w meczu jest komisarz, tak, czyli na poziomie PLK jest komisarz, który ma uprawnienia do oceny sędziów, w związku z tym oczywiście on w takiej sytuacji na pewno się do tego odniesie. Jest też szef sędziów, tak, który też na pewno się do tego odniesie i takie telefony na pewno są wykonywane, że no słuchaj, faktycznie no super sędziowałeś, no ale no nie mam wyjścia na przykład. Musisz jednak trochę odpocząć, tak? Bo presja jest duża i tak dalej. Tak się zdarza. W układzie na przykład europejskim mamy jeszcze dodatkowo tak zwanych wideoobserwatorów, tak? A w układzie na przykład takim jak Eurobasket, to na każdym meczu był tak zwany referee instructor, który siedział tam za stolikiem, miał 3 monitory, podpięcie do wszystkich sytuacji z tam, nie wiem, z 12, 14, 16 kamer, w zależności od którym etapie rozgrywek był Eurobasket. I oni to wszystko analizują i oczywiście na poziomie FIBY to jest wszystko bardziej profesjonalne, no bo tam no, to zostały duże pieniądze na to wydane, ale znowu mówimy, to niestety musimy powiedzieć o pieniądzach. Są instruktorzy, są narzędzia. Są narzędzia, jakbyście to zobaczyli, jest platforma, w której masz każdą decyzję sędziego z gwizdkiem. Oczywiście są też te bez gwizdka, są podzielone na strefy. Sędzia, strefa, decyzja dobra, zła, one są oceniane, większość z nich jest oceniana jak na bieżąco, a te, które zostają do dyskusji, no to są oceniane później. I po takim meczu Eurobasketu siadają i jak trzeba to godzinę, być może wystarczy 20 minut, wałkują te sytuacje, których trzeba wspomnieć, które mają spowodować, że jutro są kolejne mecze i sędzia ma zrobić wszystko, żeby jutro tego błędu nie popełnić. No na poziomie krajowych lig no to wygląda oczywiście całkiem inaczej, ale jest jakby kilkupoziomowy system, który się będzie odnosił do tej decyzji, do tego sędziego i próbował to jakoś rozwiązać. Czy Tomek, masz jeszcze pytania jakieś? Nie, w sumie tak. Wydaje mi się, że ja ze swojej strony wszystko. Jeżeli już, to jeszcze miałbym tylko jedną anegdotę, którą chciałbym się podzielić. Mianowicie a propos już taka może porada dla koszykarzy. Usłyszałem to w te wakacje od Piotrka Pastusiaka i to jest na temat właśnie możliwości i sposobu rozmowy z sędzią, tego dialogu w trakcie spotkania, bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo wiele z tych takich właśnie no niesnasek, czy tego właśnie jakichś tam perturbacji na linii zawodnicy-sędzia można rozwiązać tą właśnie odpowiednią komunikacją. I Piotrek mi wytłumaczył sytuację, że w jakim środowisku, znaczy jak oceniłbyś środowisko pracy, gdzie do pracownika każdy podchodzi z rękami w górze, mocno podnosząc swój głos i właśnie dając taki bardzo agresywny obraz. No oczywiście to nie jest zdrowe środowisko pracy, a niestety no, często w tych relacjach zawodnicy czy tam trenerzy, sędzia, tak ta komunikacja się odbywa. To jest błędem jakby po naszej stronie. I taką dobrą radę, którą mi dał Piotrek, to jest właśnie to, żeby w momencie takiej konfrontacji z sędzią, że najlepszy moment do tego właśnie do tej rozmowy, czy tam właśnie do jakiejś próby dialogu jest, kiedy jest przerwa w meczu, najczęściej na przykład przy rzutach osobistych lub czymś takim, umieć jakby usadowić się z boku sędziego, żeby jakby stanąć nie twarzą w twarz, tylko z boku. I to jakby jest taki, no już tam z zasad body language, że w ten sposób jakby pokazujemy tej drugiej osobie, czyli sędziemu, że chcemy spojrzeć jakby na sytuację z jego perspektywy i że ustawiamy się jakby w tej samej pozycji co on i wtedy ten dialog, on mówi, że on jako sędzia na przykład dla niego to jest najbardziej komfortowa sytuacja, on też wiadomo, że z ogromnym doświadczeniem jest w stanie te relacje 1 na 1 twarzą w twarz też sobie w nich poradzić, ale że to taka wydaje mi się, że fajna rada dla trenerów i dla zawodników, że może troszeczkę inaczej podchodzić do tych relacji i może to mieć rzeczywiście pozytywny wpływ na odbiór całego spotkania i na te relacje, takie jak rozmawiamy, że znamy, inaczej wyglądają te relacje z sędzią i zawodnikami, którzy się znają od wielu, wielu lat i te rozmowy, żeby budować te zdrowe relacje, bo potem może to tylko i wyłącznie pomóc wszystkim. No zdecydowanie. Na pewno Piotr to jest jego bardzo mocna strona, czyli rozwiązywanie konfliktów, body language i tak dalej. To są elementy, które właśnie my na kampach, które robimy w wakacje, uczymy ludzi, bo musicie, to jeszcze tak tylko krótko, bo to co powiedziałeś. Jeżeli ty jesteś kibicem siedzącym, nie wiem, 25 metrów, ty nie wiesz, jaka jest konwersacja. Ty widzisz gościa machającego rękami. Nas też się rozlicza z tego, że stoi przed nami gość i macha nam rękami, czyli jak uczniaka ustawia nas do pionu, tak? Więc to nie jest poziom po prostu współpracy, który jest akceptowalny w normalnym świecie.
Dlatego to, co powiedziałeś, często się mówi, a dobra, będziemy rozmawiać, to co Tomek ci powiedział, będziemy rozmawiać, ale nie tym tonem, albo nie opuść ręce i tak dalej. Mhm. I no bo tak, to jest też czego uczymy innych, tak? A jeżeli pokazujemy, że można nakrzyczeć na sędziego, no to wszyscy będą krzyczeć na tego sędziego. Także, Tak. także oczywiście to są bardzo istotne elementy i techniki rozwiązywania problemu. Super, to dziękujemy Ci za otwartość, bo myślę, że cała ta rozmowa ujawnia wiele kulisów i takich perspektywy, jak sędziowie patrzą na boisko i na to, jak podejmują decyzje. I myślę, że rozjaśnia to wielu kibicom to, jak ten proces wygląda i można więcej zrozumieć i empatyzować z decyzjami podejmowanymi na boisku, a to myślę, że też jest lekcja tego, że błędy będą się zdarzać i dążycie do ich wyeliminowania. Każdy z nas dąży do wyeliminowania błędów, ale są one nieodłączną częścią tego całego procesu, jakim jest mecz koszykówki. No tak, no koszykówka jest grą błędów, to wiecie najlepiej. Nie? Statystyki nie kłamią. Tak jest. My takich statystyk nie mamy, chociaż na Eurobaskecie takie statystyki są robione. I nie tylko, że właśnie z tego programu są wyciągane statystyki, o którym wam mówiłem i tam naprawdę te statystyki są wysokie. I sędziowie są też tak oceniani podczas takich imprez. Ja chciałem jeszcze raz podziękować, tak jak Michał powiedział, Janusz, było świetna rozmowa. Wydaje mi się, że też to nie jest łatwo być w Twojej pozycji, wstawać do takiej rozmowy i odpowiadać na, można powiedzieć, na takie dręczące nas pytania, bo wiadomo, tak już wytłumaczyłeś, sędziowanie różni się ze względu na charakter danego sędziego, na doświadczenie, stopień pracy, właśnie umiejętność zarządzania tym konfliktem, tak świetnie wspomniałeś, czy ktoś jest rewolwerowcem, czy negocjatorem. To są wszystkie aspekty, które wydaje mi się, że dość mocno otworzą ludziom oczy dadzą troszeczkę inne spojrzenie na pracę sędziów i relacje z zawodnikami, trenerami w trakcie spotkań. Ja kiedyś miałem takie przemyślenie, to było chyba bodajże w podcaście Kamila Hanasa, którego też zresztą pozdrawiamy, mimo że jest naszą podcastową konkurencją, ale kiedyś miałem takie przemyślenie, że uważam, że na przykład sędzia, zanim będzie mógł zostać sędzią, powiedzmy, na tym wysokim zawodowym poziomie, powinien zdać egzamin z takich podstaw koszykówki, czyli przykładowo umieć zrobić dwutakt, umieć spróbować chociaż zakozłować pod presją, albo nie wiem, próbować krokiem ostawnym według przepisów wybronić zawodnika ataku, żeby sobie uświadomić, że to, co mówi na papierze, jakiś, nie wiem, przepis tam w komputerze, coś jest pokazane, a jak rzeczywiście czasami niektóre z tych rzeczy nie są może aż takie proste, albo aż takie łatwe do wyegzekwowania w rzeczywistości. I w drugą stronę uważam, że zawodnicy, ciężko to będzie kiedykolwiek wdrożyć w życie, ale zawodnicy też powinni zdać egzamin z podstawowych zasad sędziowania, żeby te właśnie oba światy w jakiś sposób były w stanie lepiej siebie zrozumieć, po prostu zmienić tą perspektywę i sędziom pokazać, jak niektóre rzeczy te na boisku są ciężkie do zrobienia jako zawodnik, a dla zawodnika pokazać, jak ciężka jest właśnie, czym taka nieoczywista jest ta praca sędziego i ile tam rzeczy trzeba brać pod uwagę przed podjęciem decyzji. Dokładnie. Znaczy myślę, że super to podsumowałeś. To ja tylko dorzucę jeszcze, że wy nie musicie zdawać egzaminów. Egzamin z przepisów, no to może jest coś tam takiego. To można by było, chociaż nie jestem przekonany, ale posędziujcie na treningu. Bo ja właśnie miałem możliwość rozmawiania z trenerami, którzy mówili, słuchaj, ja już się więcej nie odezwę. Ja sędziowałem im, bo powiedziałem, dobra, bo płacicie na sędziego na trening, albo ja sędziuję, no to powiedzieli zawodnicy, że to niech trener sędziuje. No to trener sędziował, mówi, nie, nigdy więcej, to jest, nie zazdroszczę wam. No ale pamiętajmy o tym, za chwilę odpala się mecz, podrzut, emocje i jest, to jest, nie? Więc oczywiście chciałbym wierzę w to, że ten podcast może 2% mniej protestów wygeneruje, ale pamiętajmy, że przychodzą emocje i tak jak powiedziałeś i Tomek, i Michał, wybuchasz czasami i brakuje wody, żeby to ugasić, nie? Więc niestety sytuacje są różne i na pewno będzie sporo emocji, ale wierzę, że będzie kolejny jakiś progres, powiedzmy, w PLK i życzę wam przede wszystkim braku kontuzji, tak? Bo to jest najważniejsze. I super było porozmawiać, sprzedać czasami coś tam z kuchni, ale myślę, że jeśli to się do czegoś przyczyni, to bardzo by było miło i powodzenia. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, do zobaczenia w tym odcinku i do zobaczenia w tym sezonie PLK, Orlen Basket. Tak jest.